i na kurde rzucony helikopter, który wiązałem 2 godziny temu. Kurde, to światło. Kontrola. Ja, slow. Okej. Ale sum. Zoom? Nie wiem, znaczy nie wiem, nie widziałem. Much fish people catch today? To jak to nie jest sum, to jest Not much. Not much. coś dużego białego widziałem. Catfish? Jak to nie jest sum, to jest, I think it's catfish or not? jest fajne, powiem ci. Start, eat. Nie. Pięknie. Okay, chill luck. Yeah. Yes! Brawo, brawo. Thank you. I'll come back. Z workiem to nie ma. To nie ma. Trzymaj. No, gdzie ta radość, mówię? No jest, no. W szoku jestem. No ręce ci się trzęsą. No nie, no bo nie chcę mówić, że mówiłem, że będzie wieczorem ryba, bo mówiłem, ale nie chcę się powtarzać. Zrobiłem nowy zestaw helikopterowy, wrzuciłem w odpowiednie miejsce. My z Pazdanem wiemy w jakie. No i wzięła. Byłem przekonany w 90%, że zrobi się ciemno i podejdą. O! Pierwsza piękna ryba. Tam 21 z kawałkiem z workiem. Zaraz zważymy worek. Będzie miała, myślę, około 18 kg. Może 18,5, bo ten worek jest ciężki. Płyń po teraz po większego troszeczkę. Ale poszedł. Dzięki za pomoc, za podebranie. Madziu za operację kamerą. Witamy bardzo serdecznie. Właśnie znajdujemy się nad Belwederem. A dlaczego nad Belwederem, to za chwilę Wam o tym opowiemy. Jesteśmy nad jeziorem Bled w Słowenii. Wspólnie tutaj z Pazdanem i z Madzią, która jest za kamerami, robi za operatora. Wspólnie spróbujemy Wam opowiedzieć o Bledzie. Film ten będzie troszeczkę inny niż inne filmy, które nagrałem, czy to z chłopakami właśnie, czy z Madzią. Niekiedy byliśmy sami, niekiedy byłem właśnie z Pazdanem, z chłopakami na Bledzie. Tamte filmy były troszeczkę inne. Były to filmy, które gdzieś tam przedstawiały, pokazywały naszą jakby taką przygodę, naszą historię, no bardziej przygodę z Bledu. No. Tym razem nie chcemy tego wszystkiego powtarzać, bo to wszystko już było. Jeżeli ktoś by chciał zobaczyć przygodę naszą na Bledzie, to zapraszamy do filmów, które gdzieś tam się ukazywały rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu. Są na naszym kanale YouTube. Natomiast w tym filmie
pokażemy Wam, opowiemy bardziej. Pokażemy też, bo gdzieś tam w międzyczasie złowiliśmy jakieś karpie. Nie Pazdan? Opowiemy Wam, w międzyczasie zobaczycie jakieś hole, jak to wszystko wygląda. Ale najważniejszym takim mottem tego filmu to będzie pokazanie Wam, czym jest blet, jak się tu łowi, jak wykupić zezwolenie. Wszystko, co my mamy w głowach, naszą całą wiedzę, spróbujemy Wam w tym krótkim filmie pełnometrażowym, bo to będzie tylko jedna część, mam nadzieję. Opowiemy Wam, jak to się odbywa i jak i co zrobić, na co zwrócić uwagę, żeby przeżyć właśnie taką przygodę na bledzie. Także zaczynamy. Zaczniemy od tego bled jako perełka, bo na początku myślałem, czy nazwać to jako perełka Europy czy świata. Jednak po dłuższych namysłach jednak nazwijmy to, że bled jest perełką świata. Może chciałbyś coś na początek, Pazdan, bo ogólnie to Pazdan jest małomówny, także wybaczcie mu to, bo on się troszeczkę boi mówić do kamery. On ma dużo myśli w głowie, ale nie umie tego za bardzo przekazać. Tak, nie umie tego wydać przed kamerę. Także słuchajcie, zaczniemy od tego właśnie, podzielimy ten film na takie rozdziały. Pierwsza część, pierwszy rozdział, czyli jak Pazdan to nazwał part 1, rozdział pierwszy, bled, perełka świata. Dlaczego? Spróbujemy Wam w kilku zdaniach powiedzieć. Nie no, z mojej strony, co zauważyłem od drugiego roku, jak tu jeździmy, że no każdy, kto tu przyjeżdża na ryby, to jest to inne na pewno łowienie niż na łowiskach w Polsce czy za granicą, gdzie przyjeżdżamy na dany zbiornik i siedzimy tydzień, dwa, ile tam chcemy i łowimy ryby, ponieważ no, przyjeżdżając tutaj na bled i chcąc łowić, tak jak my teraz, wybierając taką najbardziej hardkorową wersję, to... Czym jest dla Ciebie bled? Jako miejsce, jezioro, bo może o tym na początek. No, tu wjeżdżając, jakże pierwszy raz wjechaliśmy tu w lecie, no to tu zakochujesz się w tym miejscu, bo ten widok, który można tu zobaczyć, tego nie oddaje kamera, zdjęcia, tak myślę, bo też widziałem zdjęcia wcześniej i zobaczyłem to na żywo, więc na pewno jest to bardzo urokliwe miejsce, które nie dziwię się, że tu tylu turystów przyjeżdża, ponieważ no, bled jako i cała otoczka bledu, czyli wszystkie tam atrakcje, oprócz tego, że to jezioro jest piękne, góry i tak dalej, ten kościół na środku, zamek w tle i kilka innych tu różnych rzeczy, to wokoło bledu jest też wiele atrakcji dla turystów, które można jakoby też podzielić, jeżeli ktoś przyjeżdża z rodziną i chce łowić, a żona z dzieckiem lub tam reszta rodziny chce być turystami po prostu i sobie zwiedzać bled, okolice i wszystkie te atrakcje, które tu są dookoła. Myślę, że też fajne połączenie takich dwóch rzeczy. No, zresztą poznaliśmy tu wiele osób, które tak robią i starają się łączyć wycieczki rodzinne z wędkowaniem, ponieważ no, na bledzie jest tu co robić, jest co oglądać, jest co zwiedzać. Także myślę, że to takie najważniejsze rzeczy. Tak. No ja powiem od siebie, no taki może troszeczkę kilka zdań takich informacyjnych, takich może bardziej internetowych, ale zresztą sami jak wejdziecie na Wikipedię, wpiszecie jezioro Bled, to na pewno to zobaczycie. Także ja tu nie będę tutaj tego wszystkiego przetaczał, ale powiem w dwóch zdaniach, że no Bled to jest jezioro polodowcowe, znajduje się w Słowenii, u podnóża Alp, albo nawet w Alpach, bo tam dokładnie tutaj nie chcę skłamać. Powierzchnia wody, słuchajcie, 250 hektarów około. W najdłuższym miejscu około 2 km długości, w najszerszym około kilometr szerokości. Głębokości dochodzące do 30 metrów w najgłębszych miejscach. Duże spady, głębokie jezioro. Doczytaliśmy, czy usłyszeliśmy, już teraz nie pamiętam, że jest to takie w pierwszej piątce miejsc turystycznych w Europie. Zaliczane jest do top 5 w całej Europie. Przyjeżdżają tutaj, bo do wędkarstwa zaraz przejdziemy, przyjeżdżają tutaj turyści, słuchajcie, z całego świata.
My żeśmy tutaj przez te 4 dni doświadczyli różne populacje, różne narodowości. Wszelakie. Tak, były, bardzo dużo jest w ogóle ludzi, że tak powiem, rasy żółtej. Bardzo dużo ludzi, że tak powiem, Azjatów z Chin, z tak, Hongkongu, Azji. bo z Azji, z Korei też jest dużo. W zeszłym roku widzieliśmy, skąd był ten pan? W zeszłym roku? Z Alaski. Z Alaski, tak. Dzisiaj z naprawdę Izraela tutaj pana spotkałem, mówił, że jest z Izraela. No naprawdę jest cały świat tutaj przyjeżdża. To nie można tylko, jakbym powiedział, że cała Europa tutaj przyjeżdża, to bym się mocno zamknął w sobie albo w opowiadaniu tego. Naprawdę przyjeżdża tutaj cały świat turystyczny. Nie wiem dlaczego, nie wiem czy dla tego kościoła, czy dla tego zamku, czy to co pan powiedział, dla całej tej otoczki, która tu jest, bo jest naprawdę tutaj pięknie. I dobra, może już skończymy z tym opowiadaniem o jeziorze. I teraz, słuchajcie, jest tak piękna woda, tak turystyczna i pozwolono karpiarzom tutaj łowić ryby. No bo nie wiem jaka jest historia powstania tutaj tego wszystkiego odnośnie wędkarstwa, odnośnie tego, że takie ryby, takie karpie tutaj się uchowały, dorastają do takich rozmiarów fajnych. Jest to naturalne jezioro. Nie ma to nic wspólnego z żadną komercją. W ogóle żeśmy z Pazanem wczoraj rozmawiali, nie? Że każda komercja to się chowa, nie? Przecież dla niektórych jak płacisz, to i tak jest komercja, także wiesz. No może tak, No można wiesz, tak są ująć, tacy no. ludzie, wiesz, zamknięci w sobie. Ogólnie bardzo. można powiedzieć, że jeżeli ktoś, karpiarz, mówię o karpiarzach, jeżeli ktoś z Was nie lubi wędkować wśród turystów, którzy cały czas koło nas chodzą, bo wędki mamy tutaj dosłownie 2 metry po tej stronie Jeżeli i ktoś- tutaj jest cały czas ruch i tak jest wkoło jeziora. Słuchajcie, tutaj taka ścieżka jak jest tutaj, no to idzie dookoła jeziora dosłownie 2, 3, 4 metry od linii brzegowej i nie ma tutaj miejsc takich, żeby Ale się są gdzieś też schować. dużo węższe miejsca, gdzie nie ma Tak. tyle miejsca I- co tu, że jak idzie grupa ludzi, to nie jest tak, że przejdą bokiem, tylko tak. Trzeba uważać jak się rzuca. Chociaż teraz w tym roku zrobili już takie sznurki, bo Tak. tego nie było w tamtym roku. Bardzo dużo jest takich ograniczeń, żeby ludzie nie wchodzili No. na trawniki, nie kąpali się. Bardzo, bardzo mocno dba tutaj się właśnie o taką, jakby to nazwać, ochronę przyrody, bo naprawdę jest to perełka w skali świata. Może w skali świata to za mocno powiedziałem, ale na pewno jest perełką w skali Europy, taką perełką, jeżeli chodzi o przyrodę, o naturę, o cały krajobraz. No nie wszędzie chodzą ludzie i zbierają pojedyncze papierosy, Tak, jest naprawdę... jeden za drugim i zbiera pojedyncze papierosy. Gość jest chyba tylko od tego, naprawdę, także szapoba. No i tak, co jeszcze można by było powiedzieć w tym pierwszym rozdziale, no to bo zacząłem mówić od tego, że właśnie nie dla wszystkich to będzie wędkarsko dobre, no bo chodzą ludzie, nie ma to nic wspólnego z taką zasiadką, bo już się chyba powtarzam, polską, że mamy namioty, że przyjeżdżamy tutaj na tydzień czasu i sobie wędkujemy na jakiejś tam zasiadce. O, Siema. właśnie Polacy szli, pozdrawiamy. Uwielbiam wędkować! Wędkowanie jest dobrze! Super. Za chwilę powiemy Wam odnośnie licencji, taktyk i wszystkiego, całej tej otoczki odnośnie karpiowania. Natomiast wydaje, że pierwszy rozdział chyba byśmy zamknęli. Jeżeli czegoś nie powiedzieliśmy, doczytacie sobie w Wikipedii, ale naprawdę jezioro Bled dla mnie osobiście to jest najpiękniejsze jezioro pod kątem karpiowym, bo może są piękniejsze niekarpiowe, ale pod kątem No na pewno. moim jako karpiarza plus połączenia właśnie z żoną wypoczynku, to co Pan nam powiedział, plus może z rodziną jakieś tutaj zrobić sobie wakacje, plus karpiowanie w tle. Nie ma piękniejszego jeziora i pod kątem widoków, pod kątem pięknych ryb, które pływają w tym jeziorze, to dla mnie to jest po prostu na chwilę obecną najpiękniejsze jezioro w moim życiu, na jakim byłem. No mało jest jezior, gdzie pod stojakiem lub pod wędkami możesz w lecie wziąć, skoczyć sobie na główkę do krystalicznej czystej wody i wiesz, że nic ci się nie stanie i jest okej, no bo tu jest naprawdę taka woda, że to jest coś wspaniałego.
matter how I feel. Yeah, 'cause you heal my aching heart. When you come around, it's a million times. I się rozjechał. Były takie, tu podpija i ogląda. Mamy drugi dzień. Dobrze. Czekajcie, bo jestem w szoku jeszcze. Tam zdjęcia robią, który daje go. Godzina, nie wiem, 18. Mamy branie, także fajnie się zapowiada dzisiejszy wieczór. Bo brania się wcześniej zaczęły, nie po ciemku, tylko już o godzinie, nie wiem, 17, 18. Nad krzakami, nie? Co? Te krzaki, Bazan, weź mi tego krzaka, wygnij na dół jednego. Aha. Ja przejdę tu. Nie, teraz i tam idę, to chłopcy. Wiecie tego krzaka pomiędzy drugim? No. Tam się idzie. Tam jest to drzewo. Enter. Ten jest pomarszczony, No widziałem. jak są tego roku. Przytrzymaj pas i wędkę. Jak są tego roku, kurwa, a tak trzeba taki problem. Dosłownie 20 minut temu punkt G plus 2 sztuczne kukurydze. I jest taki konik z Bledu. Jestem mega szczęśliwy, normalnie masakra. Ja sobie w głowę zaprę, nie? Łoho! Łoho! Dochodzi do zera, powiem ci, 24 800? No nie wiem, mów. 24 900. Nie wiem, teraz... Mój rekord zbledł. No. — 22 900, mój nowy rekord zbledł. Normalnie jestem taki szczęśliwy. Zmiana przynęty, w sensie no, prezentacji przynęty
plus sztuczna kuku w punkcie G. Wszystko. 20 minut od zarzucenia, zestaw helikopterowy, 70 metrów od brzegu. Masakra. Śmieszny ogon ma ten karp, taki jakiś, może kiedyś miał rozcięty i tak mu się zrósł. Charakterystyczna ryba. Mega szczęśliwy. Mua. Z adrenalina jest uśmiech, nie. Jest dobrze. Dobra, puszczam rybkę. Pięknie. Zaraz wypuścimy rybę, poopowiadamy na spokojnie, bo jestem i ryba w szoku, i ja w szoku. Ja jestem większym niż ryba. Także pięknie. Puszczamy rybkę. Jakbyście chcieli tutaj przyjechać, to my Wam spróbujemy opowiedzieć, na co zwrócić uwagę, jak się tu dostać i tego typu rzeczy. Czyli tak, zacząć trzeba od tego, że może nad tym jeziorem wędkować na dobę, bo skupmy się na dobie. W jednym momencie, w jedną dobę może tutaj wędkować 10 karpiarzy z całej Europy, bo tak się to tutaj nazywa, tak to o tym mówią. Jest grupa karpiarzy lokalnych, którzy tutaj wędkują na innych zasadach, mają inne licencje roczne wykupione, takie jakieś klubowe, Stałe, tak bym to nazwał, stałe takie roczne licencje. O tym nie będziemy mówić, nie wiem ile jest osób w tym, powiedzmy z tych lokalnych karpiarzy, ale gdzieś tak około setki, gdzieś mi się to o uszy obiło, może mniej. W ogóle nie widać tych karpiarzy lokalnych tutaj, od tego trzeba zacząć. Natomiast jeżeli chodzi o nas, czyli o karpiarzy przyjeżdżających z innego państwa, to może tutaj wędkować 10 osób w jednym momencie, w jednej dobie. Po prostu chodzi o to, że tu jest taka turystyka, jest tak tutaj dbane o to, to jest to, co cały czas będę chciał Wam w tym filmie zwrócić na to uwagę, że tutaj karpiarzy nie może być widać. Tu musi być pełen minimalizm, o którym powiemy w innym rozdziale. Nie może 10 ludzi na tych, powiedzmy w koło jeziora linia brzegowa ma 6,5 km i na tych 6,5 km możecie znaleźć, zaobserwować, jeżeli Wam dobrze pójdzie, bo nam się chyba nigdy nie udało, jadąc rowerem dookoła, żeby znaleźć 10 osób na wodzie wędkarskich. Może nas wędkować tutaj 10 osób. I do czego zmierzam? Jest tutaj taki system rezerwacji, który wygląda mniej więcej tak, że macie kalendarz online, jest strona internetowa, wrzucę Wam takie print screeny albo linka gdzieś tam w opisie. Wchodząc na tą stronę internetową, macie kalendarz online. Troszeczkę trudno tam się połapać w tym kalendarzu, ale jak troszeczkę poćwiczycie, to na pewno cykniecie, o co chodzi. Są miesiące, wybieracie miesiące, są różne licencje sprzedawane na to jezioro. Jest licencja karp, to jest ta pierwsza z góry. W każdym dniu macie pierwszą z góry, to jest licencja karp, to jest dla nas, dla karpiarzy. Są jeszcze inne licencje, jakieś tam na spinning, na suma, na jakiegoś tam federka, ale nie chcę już o tym gadać, bo i jakieś tam jeszcze inne jeziora są w tych licencjach. Czyli nas, karpiarzy, chcących wykupić licencję na to jezioro, interesuje pierwsza pozycja od góry, czyli karp. Jest sprzedawanych 10 miejsc, tak jak powiedziałem, na dobę.
I teraz tak, jak wejdziecie sobie na taki kalendarz online, jak macie... Nawet na dzień, bo to nie kupisz doby. No na tylko... dobę, nie na dobę, na dzień. Bo to zaraz o tym powiem, od której do której. Na razie chcę się skupić na systemie rezerwacji. Jak wejdziecie sobie w kalendarz i macie taki przy jeziorze Karp, znaczy przy tej pozycji Karp, jak macie na niebiesko taki prostokącik, to znaczy, że jest full. Czyli jest 10 z 10. Jak jest 10 z 10, to jest full. Nie ma możliwości, słuchajcie, no, wędkować. I nie ma też innej możliwości opłaty. Nie ma czegoś takiego, że napiszecie maila tutaj do klubu, że może że chcecie przyjechać, że chcecie zapłacić, macie pieniądze. No nie, bo oni takich maili dostają około 100, ponad 100 dziennie. Także... No także też próbowałem kiedyś w ogóle odpuśćcie sobie ten temat. Nie ma takiej możliwości, żeby z kimkolwiek tutaj pogadać, że jest full, ale wy tu będziecie i wy chcecie. No, nikt w ogóle nie będzie z wami na ten temat rozmawiał. Czyli jest jeden system rezerwacji, koniec kropka, system online i tylko i wyłącznie tak można zarezerwować tutaj wędkowanie. Ale zaznaczyć trzeba, że ten system online nie działa tak możesz sobie zakupić kiedy no to chcesz. właśnie o tym chcę powiedzieć. To mów. Albo powiedz ty, bo doświadczyłeś, sam robiłeś rezerwację, to opowiedz. Jak to wygląda? Nie, no, rezerwacje zaczynają się co roku, odbywały się od 1 stycznia od godziny 00:01, czyli minutę po północy otwierali serwery Sylwestra. od Nowego Roku, czyli w Sylwestra. Więc jeżeli chciałeś zarezerwować termin na bilet, no to musiałeś Sylwestra o 12 zalogować się albo na telefonie, albo na laptopie, no i to zrobić. Znaczy wejść na stronę, zalogować nie, tylko wejść na stronę. Wejść na stronę, przepraszam, wejść na stronę, ale zrobić to w Sylwestra, także no, różnie ludzie się bawią, także nie każdy może to zrobić. Po drugie, to ważny też jest na pewno zasięg, który posiadacie w momencie, kiedy zaczynacie się zaczynacie nabywać tą licencję, czyli klikać po kolei kalendarz, zaznaczać dni i tak dalej, przechodzić te etapy i do płatności. No każdy etap w tym momencie, bo serwery są przeciążone, trwa dość długo. No ja tylko ci przerwę, powiem, że płaci się od razu powiedzmy za pomocą karty bankowej, trzeba wpisać numer karty płatniczej i robi się od razu opłatę. Nawet nie ma czegoś takiego, że jakaś zaliczka. Ale blikiem chyba można nawet, czy nie? Nie wiem, ja zawsze kartą, nie wiem. No nie wiem, ale każdy sobie da radę, myślę, że jak chce. Czyli ogólnie rezerwując musicie od razu opłacić, jeżeli wam się uda zaznaczyć kilka dni w kalendarzu, musicie od razu przelać pieniądze i dopiero potem przychodzi wam na maila, jeżeli opłata dojdzie, przychodzi wam na maila potwierdzenie zapłaty i macie zarezerwowane miejsce. Także trzeba się liczyć z tym, że nie ma tu żadnych zaliczek, a później coś. Nie, trzeba od razu robić w tym. I nie ma żadnego, nie ma tam, że wam potem nie pasuje, że ktoś przełoży wam termin na inny, bo się życie tam coś pozmieniało, że nie dacie rady, bo coś tam, tu nie ma. Macie zarezerwowane, płacicie i macie licencję wykupioną. Przychodzi w PDF-ie na maila załącznik i przyjeżdżacie na ryby. To tak mniej więcej wygląda. Co tam jeszcze? Może o ceny. 60 euro doba wędkowania na bledzie. No dzień. No, bo to w sumie dzień jest, czyli od zmierzchu, od świtu do zmierzchu. Do 23. Do 23. Właśnie, no to ja może o tym opowiem, bo tak znaczy, troszeczkę tak na skróty leci. W lecie można łowić tu dłużej. Łowimy na blet, tak jest w regulaminie. Na blet łowimy od mniej więcej, no można powiedzieć 30 minut przed wschodem słońca, czyli przed świtem, do godziny 23. Ta godzina 23 to jest niezmienna. Cały rok niezmienna, jeżeli chodzi o tą strefę, bo jest jeszcze taki jedna strefa na jeziorze, gdzie się łowi troszeczkę krócej, ale tu nie będziemy wnikać w szczegóły, bo to jest na mapce, to sobie każdy może znaleźć. Jest opisane to, w której strefie, do której godziny. Czyli mniej więcej 70% linii brzegowej może łowić do 23, mniej więcej 30% linii brzegowej możemy łowić krócej. Mamy to napisane w licencji, do której godziny. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie, to na licencji w każdej, bo w PDF-ie dostajecie każdy dzień to jest osobny załącznik. Czyli jak przyjdziecie na 5 dni, to będziecie mieli 5 PDF-ów.
I tak, i na każdej stronie, na każdej licencji jednodobowej macie napisane u góry, od której godziny możecie zarzucić wędkę do wody. Tak, Jest to napisane wyraźnie. Także mówię, co się zmienia, zależy o której godzinie jest wschód słońca, bo inaczej jest latem, inaczej jest teraz, jak jesteśmy w październiku, ale jest to napisane w licencji. Koszt, tak jak Pas nam powiedział, to jest 60 euro na dobę. No i wędkujemy, tak jak powiedział, czy ja powiedziałem, że nie pamiętam, od świtu mniej więcej. Od tej godziny, znaczy wcześniej to jest trochę. Od tej godziny, tak, którą macie na licencji, do godziny 23. Do 23. What you do, you know that all I think about is you. What you do, you know that all I think about is you. I know that all I think about is you. No i teraz Pazdan kilka zdań o tym, jak się przygotować, co wolno, a co nie wolno. Może jak się przygotować, to już pokrótce, ale co możemy mieć na linii brzegowej, na miejscówce, a czego nie możemy mieć. Bo przepisy są, powiem Wam, tak srogie, że Że strażnicy robią też zdjęcia stanowisk, tak jak tu było. Nam akurat nie zrobili, ale kolegom obok zrobili. Nie można na pewno mieć namiotów, łóżek, kuchenek gazowych, widocznych. pełen minimalizm. Ogólnie Pełen minimalizm. jest to tak przyjęte, że Nie można mieć obozu rozbitego na całą ścieżkę, że tutaj, nie wiem, zajmujecie pół drogi i tak dalej, bo przyjechaliście w ileś tam osób, czy sami tak zajmujecie miejsca. No raczej my jako karpiarze mamy być tak mało widoczni, dla turystów. Dla Chodzi o to, że turystów, chodzą turyści z i boczku. nie może być, że tak powiem, tak nazwę to po naszemu, wiochy i rozpierduchy,
Bo od razu zostaniecie z takiego bledu wyproszeni i jest nawet w regulaminie napisane, Zabierają że licencję. tak, nie ma oddawania pieniędzy, jest zabrana licencja i robicie, po polsku powiem, wyjazd po prostu z łowiska, z wody, bo to nie jest łowisko. Czyli musi być naprawdę, jeżeli macie, nie wiem, tak jak my krzesełka, to te krzesełka muszą być blisko siebie. Jeżeli macie jakiś wózek, ten wózek musi być przy samych krzesełkach. Jakaś torba, która musi być naprawdę schowana gdzieś za krzesełkiem, z boku krzesełka. Nie wiem, no jakieś tam kulki czy jakieś PV-ki, no wszystko musi być tak naprawdę ściaśnięte, żeby, no jak najmniej, tak jak Pazan powiedział, było to widoczne. No. Łowimy, co jeszcze odnośnie regulaminu, łowimy tutaj z rzutu, łowimy na 2 wędki, także nie na 3, tak jak gdzieś tam na prywatnych wodach, czyli jest normalnie taki licencja może taka PZW. ogólno, tak jak PZW u nas, PZW. słoweńska może mają podobnie, czyli łowimy tutaj na 2 wędki z rzutu. Odnośnie regulaminu to troszeczkę się zmienił, o tym zaraz powiemy, bo rok temu było inaczej, w tym roku jest inaczej. Zmieniono regulamin na naszą niekorzyść. Na korzyść turystów. Na korzyść turystów, tak. I no to tyle, jeżeli chodzi o linię brzegową, o brzeg, co możemy, a co nie możemy. Także naprawdę, No tak. można parasolkę, bo jakby padało czy coś, no to można rozłożyć sobie parasolkę nad głową. To tyle z takich rzeczy biwakowych. Żadnych brolek, nic, żadnych łóżek. Krzesełko można mieć, nie można mieć łóżka, żeby się przespać na tej zasadzie. Odnośnie regulaminu, czyli nęcenia. A może nie, powiemy to w innym rozdziale, bo chyba szykowałem inny rozdział na ten temat. No to tyle chyba i w tym rozdziale, jeżeli chodzi o zakupienie licencji, ile kosztuje, jak się przygotować, w sensie, że co wolno, a co nie wolno, od której do której łowimy, to wszystko powiedzieliśmy. I dobry internet trzeba mieć. I trzeba mieć naprawdę dobry internet. No właśnie, o tym Znaczy nie, to troszeczkę jest powiem. takie coś, co zauważyłem też opowiedz. na naszym przykładzie, że nawet jeżeli jesteś na łączach z kimś, tak jak my byliśmy przez telefon, jeżeli klikniesz te początkowe, to co trzeba, kalendarz i tak, każdy etap to jest mielenie serwerów, bo serwery mają tak przeciążone, że jeżeli ktoś ma słaby internet, to tak jak... No, Znaczy powiem tak, że 1 stycznia. tak, 1 stycznia tak, albo tak. 1 Jak lutego. na otwarcie rezerwacji. Bo w tym roku, jest tragedia. tak, bo w tym roku było inaczej. Przesunęli z 1 stycznia Na 1 lutego. na 1 lutego, tylko szkoda, że powiedzieli o tym 1 po północy, jak każdy czekał w Sylwestra, żeby zrobić rezerwację, a 1 po północy wyskoczył komunikat, że rezerwacje przeniesione są na 1 lutego, więc fajny psikus w Sylwestra. No i 1 lutego trzeba było zrobić to samo, tylko też w nocy i tak dalej. No, ale ktoś, kto no, ma, na przykład jest gdzieś, gdzie nie ma zasięgu lub ma słaby zasięg, no jest bardzo dużo prawdopodobne, że nie zrobię takiej rezerwacji, bo może mu mielić do rana i może nie przetworzyć się w ogóle nic. Nie zdąży po prostu. No. Ja wam powiem tak w 3 zdaniach mniej więcej, jak to wyglądało na przykład u mnie, no u nas nawet, bo my robiliśmy w trójkę rezerwację, czyli ja, Pazan i Maciej. Umówiliśmy się, że przyjedziemy tutaj właśnie na ten wyjazd, co teraz jesteśmy, że przyjedziemy tutaj w październiku. 1 lutego w nocy, żeśmy się wszyscy w trójkę ustawili, że o 0:00 robimy rezerwację od tego dnia do tego dnia, bo to każdy musi zrobić osobiście. Nie możecie zrobić tak, że ja kupuję licencję dla Pazdana i dla Macieja jako jedna osoba. Każdy musi zrobić to osobiście i zapłacić za siebie. I to jest taki problem, bo jeżeli chodzi o jedną osobę, jeżeli jedna osoba chciałaby sobie tu przyjechać na bled, na 2, na 3 dni i termin gdzieś tam sobie znajdzie, to będzie jej łatwiej. Jeżeli chcecie tu przyjechać w 2 albo w 3 osoby i żeby wszystkie te 3 osoby, wszyscy z nas, żeby kupili licencję na te same 5 dni, no to tu jest mega wielki problem, ponieważ my zajmujemy już 3 z 10, nie no, to zajmujemy 30%. Na takim wyjeździe to my już w 3 osoby zajmujemy 30% ludzi z całej Europy, którzy chcą tu przyjechać. I to jest wielki problem, że jak otwierają rezerwacje właśnie o 1 lutego, czy w tym roku, o 12 w nocy, wszyscy, którzy chcą tu przyjechać, wchodzą na stronę internetową i tak jak Pazan powiedział, są serwery tak zapchane, że po prostu nie idzie odświeżyć w ogóle strony, żeby się pokazał kalendarz. Ja czekałem... Jedni mają szybciej pokazany. No to, ale to jest los. To jest przypadek, tak, że akurat wiesz, ci wskoczy... No ale to jest, wiesz, to też zależy na pewno od... Ja wam powiem, że ja pierwszy raz kalendarz, mówię o tym 1 lutego o 12 w nocy. Jak wszedłem na stronę,
No to były komunikaty, że są error 401, czy tam, że nie ma szans. Pierwszy raz zobaczyłem kalendarz z rezerwacjami o 2 w nocy. Po 2 godzinach odświeżania strony, robienia tego na 2 laptopy, kilka zakładek w każdym laptopie miałem otwartych i tu odświeżałem, to po 2 godzinach udało mi się zobaczyć kalendarz, udało mi się wejść na październik i zobaczyłem, że jest jeszcze wolne te dni, które chcemy. I potem je wywaliło z serwera i tak dalej, już nie będę opowiadał, ale ogólnie chyba od Mi 3 12, godziny zajęło. no mniej więcej 3 Kupno godziny, tak, licencji od 12 czekania, do 3 w 3 nocy, do mniej 3 w więcej, nocy. że udało mi się Każdy przejść etap, ten etap, no. że już doszedłem do płatności kartą, kliknąłem, no i Jak przyszedł, no to i przychodzi, no w sumie mi przyszedł mail potwierdzający rano, 2 lutego. Ale płatność, rano. zakończenie płatności, Tak, że tak. się powiodło. No i dostałem maila właśnie rano, że z PDF-ami, to co wam powiedziałem, z załącznikami, z licencją. No i słuchajcie, no i na przykład z ciekawości 2 lutego wszedłem na kalendarz, na Bled i słuchajcie, po ilu, no ile minęło, 12 godzin od rozpoczęcia rezerwacji, no to mniej więcej od czerwca do września, no to wszystkie miesiące i wszystkie dni były full. To mniej więcej tak to wygląda, nie? Czyli mówię, zakupić tu licencję w 2 w 3 osoby, na ten, żeby się wszyscy wszczelili w ten sam termin, no to jest mega ciężko. Możecie Dużo gdzieś tam składowych jest na w to. 2., w 3 dzień otwarcia rezerwacji możecie sobie gdzieś tam wybrać. Jedna osoba bez problemu wybierze sobie tam jakieś 2-3 dni, gdzieś tam w kwiecień, maj, wrzesień, październik, no to idzie się tam gdzieś wbić, bo są jeszcze, wejdziecie na kalendarz i widzicie, że jest tam 8 z 10, 7 z 10, gdzieś tam jakieś takie okienka 2-3 dniowe sobie znajdziecie. Ale zrobić taką wyprawę 3-osobową na tydzień czasu, no to naprawdę trzeba w nocy mocno klikać, żeby się udało. To tak mniej więcej odnośnie popularności tej wody wśród europejskich karpiarzy, którzy nie lubią łowić na wodach komercyjnych, o, tak bym to nazwał. No. To jest mega popularne. Chyba tyle odnośnie tego rozdziału, nie? No, Tak mi się wydaje. Rezerwacje.
4 pory roku. Wiosna, lato, jesień, zima. Chcieliśmy tu poruszyć temat, ale to będzie krótki rozdział. Można tu wędkować, słuchajcie, cały rok. I to jest piękne. I można wykupić te licencje, o których przed chwilą mówiłem. Można w bardzo łatwiejszy sposób wykupić na miesiące listopad, grudzień. Jeżeli chcielibyście sobie tutaj przyjechać, to co rozmawialiśmy w innych rozdziałach, połączenie turystyki z karpiowaniem, no to mówię, to jest takie karpiowanie no, typowo miejskie, takie nie mające nic wspólnego właśnie to, co mówiliśmy z zasiadką karpiową. Czyli Coś innego. na przykład, że żona sobie gdzieś tam zwiedza, czy przyjeżdżacie do hotelu, można przyjechać na kemping, bo jest fajny kemping, my stacjonujemy zawsze na kempingu. Z kempingu mamy 200 metrów do wody, tylko zwróćcie uwagę, bo są tutaj dwa kampingi. Jeden bardzo blisko. No ale to jest mylące, bo tamten się też nazywa Camping Bled i jak ktoś przyjedzie tam, to będzie miał nad wodę 5 km. Także zwróćcie na to uwagę, bo jest Camping Bled, ale 200 metrów od linii brzegowej. I sobie stacjonujecie na takim kempingu, są prysznice, toalety i fajnie można połączyć wypoczynek, zwiedzanie, turystykę z wędkowaniem. Na przykład żona, porze roku myślę, tak, że to jest no bo zaraz do fajne. tego przejdę właśnie, no, że żona z dziećmi na przykład sobie chodzi na spacery do jeziora, chodzi na atrakcje turystyczne, o których wam zaraz Pazdan powie, bo on lubi tutaj turystykę na Bledzie i o każdej porze roku to jest właśnie fajne, że można tutaj przyjechać sobie spróbować złowienia karpia, bo tak jak powiedziałem, głębokości tu dochodzą do 30 metrów. Ja śmiem twierdzić, że są tutaj miejsca, takie termokliny, jeżeli chodzi o temperaturę wody, że karpia można tu złowić w listopadzie, w grudniu, w styczniu, w lutym. Jest bardzo dużo filmów na YouTubie, gdzie właśnie idzie wyszukać i popatrzeć sobie, jak pięknie nawet łowią tutaj bardzo duże karpie, gdzie po kolana śniegu jest na przykład. Nie? To jest klimat. To jest tutaj, klimat. to Ja bym jeszcze chciał tutaj, właśnie takie coś przeżyć. To jest coś fajnego, że tutaj jeszcze przyjechać tak w klimacie zimowym, w górach i w tym klimacie i złowić jeszcze rybę, to... No ale to już ciężko też jest, bo to temperatury i... No na pewno nie ma Chciał, tyle brań, wiesz, nie ma tyle brań, też co tak robić, latem. jak teraz nie będziesz siedział cały dzień. No tak, no to się odbywają takie wyjścia na przykład z hotelu czy z kempingu na 3 godzinki, na 4 godzinki, potem powrót na obiad, później znowu jakieś po południu 2-3 godzinki wędkowania, no bo jednak jest zimno, nie ma namiotu, nie ma piecyka, bo nie można, no to ciężko tak wędkować, ale naprawdę my byliśmy z Madzią, może uda mi się wmontować tutaj w ten film kilka kadrów, bo my byliśmy z Madzią w zeszłym roku na Sylwestra tutaj, wędkowaliśmy, miałem wykupioną licencję na 3 dni. Wędkowaliśmy właśnie 29 grudzień, 30 i 31. No coś niesamowitego. Nie trafiliśmy na śnieg, bardzo chcieliśmy wędkować tu w śniegu, ale no śnieg niestety no, nie spadł, nie mamy na to wpływu, ale naprawdę było pięknie. Także podsumowując ten rozdział, jak będziecie robić rezerwację, to może taka porada, nie róbcie rezerwacji może na luty, marzec i połowa kwietnia, no bo to wiadomo, to są takie najzimniejsze momenty, bo ta woda będzie w tym momencie najbardziej schłodzona, bo ona dopiero potem gdzieś tam od połowy kwietnia będzie łapać tą temperaturę. Ale jeżeli chcielibyście późną taką porą, czyli taką zimową, to bardziej polecałbym listopad, grudzień, a nie styczeń, luty, marzec. To tak ode mnie. Ale w styczniu też łowią tutaj fajne ryby. W tym roku w styczniu nie było wędkowania z tego powodu, że rezerwacje się zaczęły 1 lutego, czyli w tym roku było takie okienko, styczeń cały był, nikt po prostu to nie łowił, bo nikt nie mógł kupić rezerwacji. No może ci lokalni, którzy... No może ci lokalni, ale jeżeli w tym Nie roku, muszą bo mieć nie wiemy tego, rezerwacji. jeżeli na przyszły rok rozpoczną rezerwację 1 stycznia, no to będzie można tu przyjechać w styczniu, bo będzie można sobie kupić na styczeń po prostu licencję, ale coś pięknego. Porą letnią, może tak, jeszcze po 2 zdania. Wiosna, no to tak powiedzmy, ja raczej będę, jeżeli miałbym jechać na Bled ponownie, a będę jeździł co roku, omijać będę wiosnę, bo tak jak powiedziałem wam, woda jest bardzo schłodzona, gdzieś tam pomału to budzi do życia. Można złowić karpia, ale jednak no, te szanse są dużo mniejsze. I w strefach, w której teraz siedzimy, czyli cała strefa Villa Bled i tamta cała strefa takiego długiego pomostu, to jest park,
tu jest zakaz wędkowania do końca czerwca, z tego co pamiętam, ale nie chcę skłamać, ale sobie sprawdźcie to w regulaminie. Ale na 90% do końca czerwca w tej tutaj strefie nie wolno wędkować. Tutaj gdzieś karpie idą na tarło i zakazuje się tutaj wędkowania. Tutaj od 1 lipca, z tego co pamiętam, już jest otwarte całe jezioro dookoła, czyli ta strefa taka, powiedzmy, uważana za dobrą karpiowo, otwierana jest 1 lipca. To zwróćcie na to uwagę, jak będziecie sobie robić rezerwację, to od 1 lipca. Wakacje. No i nie? wakacje, no i tu jest bardzo dużo turystów. Turyści, Bardzo dużo jest słuchajcie, turystów. turysta supem, deską potrafi przepłynąć 3 metry od waszej szczytówki wędki. Na szczęście jest głęboko i żyłki wchodzą Od razu pół pod metra wody. od szczytówki, wchodzi żyłka pod lustro wody, także nie ma z tym problemu, nie bójcie się, nie zahaczają o żyłki, ale no jest fajnie, nie? Jak widzicie, jak z krzaka wam wypływa chłop na desce 3 metry od wędki. No, nie przy przyjm- zarzucie też trzeba uważać czasem, no bo Tak. słupy pływają w bardzo dużej częstotliwości. Słupy, łódki wycieczkowe, no nie mówię te łódeczki, bo to bardziej na wyspę, ale turyści wzdłuż i wszerz pływają czym chcą, także jest ciekawy. No i za chwilę powiemy wam, kończymy ten rozdział właśnie tych pór roku, ale ja uważam jeszcze, mówię właśnie 2 zdania. Lato, właśnie tak jak Pazan powiedział, wakacje, czyli lipiec, sierpień, połowa września, to są moim zdaniem takie top, może nie top, ale takie fajne, zależy kto jak odbiera to. Jeżeli tylko wędkarsko, to wrzesień, To październik, nie listopad. lato, no, to teraz A jeżeli jak ktoś lubi i odpoczywać i posiedzieć w normalnych pozwiedzać, temperaturach, coś porobić innego. tak, pokąpać się, żeby nie marznąć i jeszcze do tego pozwiedzać, no to lipiec, sierpień, No jest tu co wrzesień, robić. a tu jest co robić Jest to turystycznie. robić turystycznie. No i tak jak teraz jesteśmy jesień, no to już troszeczkę jest chłodnawo, jak za chwilę słońce zajdzie, no to trzeba się ubierać, rano jest zimno, bo siedzimy w takiej strefie, strefa właśnie Villa no, Bled, gdzie gdzie tu jest cały słońce, czas cień. słońce tu jest od 14 do 16 i naprawdę tu jest zimno. Tam ludzie chodzili, tak jak teraz pani na przykład idzie, chodzą ludzie na krótki rękawek, na krótkie spodenki dookoła jeziora, bez dzisiaj ciepło. Natomiast my tutaj siedzimy poubierani, no Pazan może jest bardziej taki No, ale ja też rano zimnolubny. siedziałem, dopiero poszedłem Tak. się tam zagrzać i wróciłem w krótkich spodenkach. Niekiedy bo trzeba się tutaj- rowerem przejechać o tej porze roku, żeby się rozgrzać troszeczkę, no bo jest zimno. Nie, A ludzie, przychodząc o 5 rano o tej porze, w tej porze roku, to już jest, no jest chłodno, no nie ma co się ukrywać. A no jest, słońce jeszcze gdzieś, gdzie słońce wychodzi zza góry i wpada prosto ci w twarz, to fajnie, bo się wygrzejesz, a tu o 14 wyjdzie na 2 godziny, to tyle co Malia się położy 2 godzinki w słońcu i koniec. Tak dokładnie, będzie? tak to No. wygląda. Na wygrzanie i tyle. Jezu, on tak się przekręca. Co? On się tak przekręca. Madzia holuje rybkę. A ja przed chwilą co mówiłeś, że jeszcze mam, Że dzisiaj masz szansę, bo dzisiaj licencję masz ostatni dzień. no. On tak robi, jak ja nie lubię. No chyba mój przedział to będzie. Ale wiesz co, tak dziwnie bije cały czas. Może są. Tylko nie, on cały czas bije. Nie chcę suma. No tutaj jest, wiesz, 1/3 sumów. No powiem ci, że dziwnie to idzie. No dobra, holuj.
Ja też myślałem wczoraj, znaczy przedwczoraj, że są, ale tak. On tak robi, jak ja nie lubię. Where do we start? Mirror, come on. Ale Magda masz rybę. Good. Mam. Nie wiem, czy będzie dwie dychy, ale może. Gdzie? Może mieć nawet 10. Będzie, O, będzie 2 dychy. nie. No mówię ci. Jak go nie podniosę. Daj ten. Worek. Trzymaj. Dobra, wędkę mam. Trzymaj tu. Idę. Tego wezmę. O, moje plecy! Ła, ła, ła! Very good. Beautiful fish. 24 kilo. Yes, 26 kilo. Wow! Zadzwonimy po Pazdana i przyjedzie. No, dzwoń po Pazdana. Niech przyjedzie. A wodery moje są tutaj? Lubię tą beczkę tam w powrotu, tak? No. Dobra, on. Pazdan. Gdzie jesteś? Dawaj, bo Magda ma konia na macie. Big fish. Brakuje rąk. Rąk brakuje, dawaj. Very big fish. Pomóż ci? Chyba myślałam, że was suma holuje, rozumiesz to? Ale by. A na początku Magda mówiła, to będzie moja waga. Mój przedział wagowy. Czyli wiesz, 12 kilo, nie? No. Daj No nie, klinika. to dwójka z przodu. lekko. Klinik jest tu w tym. No to mi pięknisiu. Ale jest cool. Nice. Very good. No ja go nie wiem, czy go podniosę. Moment. Odpowiedź. Ale ma babę! It's 26, nie. 26, 27. Jo! Ile jest kurwa? 2 kilo! Powiem ci, licznik zamknięty. 2200. Licznik zamknięty. 27 for 27. 400. Już Pazdan puchnie. 300. good. A, 22, ty kurwa masz wagę w tych rękach skaciałałą taką, że szok. How much kilo is that? You speak English? 27. 25. 26. How long you needed? How long you were here? 3 days. 3 days. Nie no, muszę go przytulić do siebie, inaczej nie dam rady. No nie dam rady. Nie utrzymam go tak długo. Zrób zdjęcie szybko. Puchnę, Trzymaj, trzymaj. puchnę Wojtek. Krab? Karp. Some. Karp. Krab, aha. Karp. Krab. Krab, yes. Karp. Slovenish Karp, krab, yeah. krab. Okay, good luck. Thank you. Czekaj! Nie puszczaj, nie puszczaj. Mam wiesz co, wodę w gaciach.
Nie. Powiem tak, wodery były niepotrzebne, Mokro? bo mam mokro po kostki. Mokro w pusi? Po takiej Nie, rybie to kostka. się nie dziwię, że tak było. No fish. Tak więc muszę jechać na kemping się przebrać, bo jestem cała mokra. To Czekamy. dobrze znać. I czekamy na drugą. No jeszcze mamy, która jest godzina, nie wiem, ale z 2,5 godziny jeszcze będzie No. czasu. 3. 3 godziny do 23. Także mega, żono, gratulacje. Gratulacje. Dzięki. Mega gratulacje. Dzięki. Żółwik za Koniec. A poczekajcie, bo ja muszę mieć w tym swój udział. Namówiłem, żeby rzucić na 15, na 16 odległości No, na klipsa. namówiłaś, no. Namówiłem? Namówiłeś. No, dziękuję. O, Namówiłeś. dobra. Zważmy ten worek jeszcze. Z ciekawości, bo to jest bardzo ważne, bo czy to będzie PB Magdy, czy nie. Nie, on tak jak jest, nic nie kręć. Prawie do 0 tam powinno być, nie? Ile jest? 1. 35. To poleciutki. No jaki tam worek jest? 1,4. No to jest pół kilo, nie? Światło stało. 1,5 1,5 prawie, nie? 1,4 teraz mam. Nie wiem, stop. Dlatego ja wolę cyfrowe wagi, dziękuję. Dobra, 1,5 27 400 minus 1,5 to jest? 26. 27 400? No. No, daj, matematyka. 26 6900. 25 900, No. tak? No. Czyli masz PB. Nie. Jak nie? Jutro cię lejemy. Nie musicie mnie lać, bo jestem cała i tak mokra już. Ale Madziu, 25 plus z bledu, to ja marzę o takiej rybie. Gratulacje. Siadam, wyciągam i jedziemy do domu. A nie, wy tam jeździcie. Uważaj, bo jak kurwa. ja dzisiaj wieczorem usiądę i wyciągnę. Ha, 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 ha. A tu kurwa. Zamknięte. Gratulacje jeszcze raz. Normalnie Dzięki. buziaka. No. Dobrze. Pozamiatała Madzia jak zawsze. O, dobra. Chwila przerwy. Jeżeli chodzi o taktykę wędkowania na bledzie, bo warto powiedzieć o tym, no bo jak ktoś tu się wybiera, to pewnie chciałby uzyskać jakieś takich kilka informacji ważnych, na co tu zwrócić uwagę, jak tu wędkować, bo mówię, to jest wywrócenie do góry nogami nie wiem, taktyki wędkowania, które doświadczacie w Polsce na co dzień, jak wyjedziecie sobie na zasiadkę, czy sami, czy z kolegami, to jest w ogóle obkręcenie. W ogóle to polecam tak na marginesie wszystkim przyjechania raz w życiu na bled i doświadczenia tego, jak jest fajnie i jak jest ciężko. Bo tam ktoś kiedyś mi tam pisał, że ciężko, że teraz wszędzie ciężko, ale zapraszam wszystkich, którzy tu nie byli i zobaczyli żeby tu przeżyć 3 dni, takie jak my tutaj przeżywamy, no to zaraz Pazdan pewnie Wam powie o tym, jaka jest nasza taktyka i strategia wędkowania, to jest, powiem Wam, naprawdę ciężko. Ja bym powiem Wam tak, ja bym podzielił tutaj taktykę wędkowania na bledzie może na takie 4 różne style, bo mówię, jestem tu chyba 5. raz, Pazdan 2. raz, Pazdan też to widzi i różnie się tutaj wędkuje. Można przyjąć różne strategie wędkowania. I teraz tak, Pazdan Wam powie, jaką strategię, czyli tą jedną z 4, jaką my wybraliśmy i jaką ona jest łatwą. Dawaj, Pazdan. Nie no, strategię obraliśmy bardzo prostą, może tak powiem. Zajmujemy całodniowe siedzenie i to jest taka strategia najbardziej chyba hardkorowa i taka, myślę, że najbardziej wyniszczająca, bo męcząca, bo jeżeli robisz rezerwację na tydzień i chcesz 7 dni pod rząd mało spać i pochodzić, wstawać rano, kłaść się zmęczyć. Dużo się zmęczyć naprawdę, bo to idzie się tym zmęczyć. No to wybierasz tak jak my, czyli żeby zajmować jedną miejscówkę, ponieważ staraliśmy się skupić na jednym miejscu, nie chodzić w koło,
nie bawić się w jakiś stalking, jakieś szukanie miejscówek, tylko skupić się na jednym miejscu i je tu powiedzmy co rano bukować swoją osobą, bo tak to się tu odbywa. No i różnych ludzi to też spotkaliśmy, różne taktyki ADHD, jeżdżenie, Zaraz opowiem o tym. jeżdżenie w 3 osoby co 400 metrów. No ale wędki. opowiedz o naszej taktyce, No tak nasza dokładnie, taktyka- jak wygląda dzień u nas i dlaczego, No wiesz, kiedy i wstajemy dlaczego rano, przyjeżdżamy. Znaczy ja wam powiem, Ja przyjeżdżam poczekaj, mogę? My żeśmy sobie wybrali taką strategię, że nie będziemy szukać ryb po całej, że tak powiem, otoczce jeziora. Skupiliśmy się na jednej takiej strefie, gdzie będziemy szukać ryb. Jest to strefa około 50 metrów linii brzegowej. No. Ta linia brzegowa, czyli linia Villa Bled i Belvedere, bo to zacząłem na filmie mówić, bo tu jest Belvedere, tak się nazywa tutaj taka posesja nad nami, Belvedere, i tu siedzimy pod Belvederem. Skupiliśmy się na tym, że będziemy tylko i wyłącznie łowić stacjonarnie cały tydzień, będziemy pilnować jednej miejscówki, będziemy tą miejscówkę pilnować i wrzucać wędki cały czas w to samo miejsce, oczywiście PVA. Karmić. Ale to w następnym rozdziale powiemy o nęceniu i o karmieniu, którego nie wolno wykonywać. Czyli strategia prosta, ale bardzo hardkorowa. Łowimy w jednym miejscu, pilnujemy jednego miejsca i przez wszystkie dni Staramy się licencji zajmować tylko będziemy, to miejsce będziemy i- czekać na duże ryby cały czas w tym samym miejscu. No i powiedz tak. dlaczego, teraz opowiedz jak wygląda dzień i dlaczego jest tak ciężko po 3 dniach. No budząc się, Od początku jak to wygląda, nie? I dlaczego trzeba być tutaj o... no musisz mieć spakowany 5 rano. wózek po pierwsze już na rano, czyli jeżeli chcesz zacząć, to musisz przyjechać na wieczór pierwszego dnia, bo rano to już nie ma czasu na to, czyli musisz zapakować, no, tak jak my, wózek. No, są ludzie, którzy to jeżdżą na hulajnogach ze sprzętem, także mają tego na pewno trochę mniej, ale musisz się przygotować, wstać o powiedzmy 4:30, 5 rano, żeby... w październiku, bo latem Tak, w październiku, wcześniej. bo latem dużo, no tak, bo to zależy od tego oddalenia pory roku, ale aktualnie wstawaliśmy tak, nie? No tak 4:30, 4:45, niekiedy No ale 5. w lecie rok temu wstawaliśmy wcześniej. Tak, no mówię teraz, no teraz żeby październik. zająć, Zająć to swoje miejsce i być tam pierwszym, prawda? Bo każdy może tu przyjść i już tu nie ma rezerwacji, kto pierwszy, ten lepszy. Ale w tym roku jakoś tak była cała ekipa, a jakoś tam nie mieliśmy większych problemów w sobie. Właśnie ci przerwę, trzeba powiedzieć, że tu nie ma numerów stanowisk, nie ma jakichś tam, że nie wiem, jak macie na wodzie komercyjnej, czy gdzieś tam, że macie 20 miejsc albo 30 miejsc, czy czegoś takiego miała. Czy tu jest po prostu park, dookoła ścieżka, dookoła jeziora, droga, restauracje, hotele, kasyna i tam, gdzie sobie wybierzecie jakieś... Tam łowicie. A są takie tutaj karpiowe miejsca. Perełki takie, które No, takie perełki, są, właśnie Villa Bled czy są Belvedere. znane i właśnie i z dużych ryb, i z internetu i dużo ludzi tu siada i łowi naprawdę fajne ryby, a jest tu ryby bardzo dużo, ładnej. No i każdy chce zająć to swoje miejsce, no ale nasza taktyka na ten tydzień była w jednym miejscu, no częściej starać się, no bo wiadomo, mógł ktoś tu przyjść przed nami o 3:00 w nocy i byśmy już tego miejsca nie mieli, no ale No i właśnie chodzi nie o ma to, jeszcze takich... nie, no bo chodzi ogólnie o to, bo Pazan chyba nie umie wam tego przetłumaczyć dokładnie, przekazać wam tej, bo ja wiem, że on to ma w głowie, ale nie wie chyba jak to powiedzieć. Chodzi o to, że jeżeli chcecie łowić w jednym miejscu cały czas, cały tydzień, to musicie w tym miejscu być o 5 rano, jak najwcześniej, czyli godzinę, nawet godzinę przed wschodem słońca. Nawet może jeszcze wcześniej, z 1,5 godziny przed wschodem. Tak, ale umówmy się, że ktoś by był na tyle, wiesz, że chciałby tu siąść przed tobą i widział nawet, cię obserwował, to przyjdzie tu o 3:00 i tu siądzie No tak, i no. ty przyjdziesz o tej 5:00 i też nie będziesz o tego No miejsca. dlatego niekiedy były takie dni, że tutaj o godzinie 7 rano nikogo nie było, Tak. ale żeby Ale po południu wyprzedzić... też czasem tu nikogo Tak, nie było. Tak, ale w głowie masz coś takiego, że przyjechałeś na Bled, masz wykupioną licencję, płacisz 60 euro za dobę i chcesz wędkować w tym miejscu, to co robisz? Poświęcasz się, wstajesz o tej 4:30, żeby być tu przed kimś. No tak. Bo niekiedy tak bywało, pierwszy dzień jak było, nie? 30 sekund, mówiłeś? No. Bo robiliśmy tak, że Pazan jechał rowerem,
żeby wyjść tu szybko, bo my mamy z kempingu, mamy tutaj gdzieś około kilometra. 15 minut z wózkiem jedziesz. Tak, ja jadę wózkiem pieszo, mamy taki wózek zrobiony elektryczny. Ja jadę z tym wózkiem około 15 minut, ale Pazan od razu startuje rowerem, żeby zająć miejscówkę. Jak już stoi w tym miejscu, no to już się nikt tutaj, wiadomo, karpiarzy jest 10, każdy się rozumie, no jak już karpiarza widzi, że już w tym miejscu jest jeden, no to drugi nie będzie mu się tam wbijał i nie będzie robił awantur, że a gdzie masz wędki, a gdzie jest sprzęt, nie? Także tu jest takie jakoś kulturalnie to, jeżeli chodzi o Europejczyków, że dogadujemy się między sobą. No i Pazan dojeżdża szybko, ja 15 minut po nim, mamy zaklepane miejsce, no i takim sposobem wędkujemy. Zaczynamy dzień na bledzie. Zaczynamy dzień na bledzie, tak, czekamy około godzinę czasu, szykujemy sobie pomału wędki, wszystko po ciemku, żeby wtedy, kiedy można wrzucać wędki do wody, no to wrzucamy wędki do wody. No wiadomo, ryba też często bierze rano, a to są godziny, wiesz, poranne, więc... No i w pierwszy dzień, no czy że rano bierze, to zaraz do tego przejdziemy, ale no, tak, w pierwszy dzień jest fajnie, no bo jesteście wypoczęci, jesteście napaleni wędkarsko, jest super. Przyjechaliście o 5 rano na miejscówkę, jest fajnie, łowimy do 23, o godzinie 23 zaczynamy zwijać wędki, zaczynamy pakować wózek. Mniej więcej około godziny 12 w nocy jesteście na kempingu z powrotem, czyli tym wózkiem jedziecie z powrotem na kemping, czy tam jedziecie do hotelu. Zajmuje to, zależy kto gdzie będzie stacjonował, od 30 minut do godziny czasu. No i o godzinie, nie wiem, jakiś prysznic, coś tam, średnio 12:30 kładziecie się spać. No i na drugi dzień nastawiacie sobie budzik, wiadomo, na 4:30 albo 4:45. Mówię o porze jesiennej, bo latem dużo wcześniej. A to samo kończysz, nie? Czyli jest jeszcze krócej. Akurat deską pływają koło naszych wędek. No problem. No i zmierzam do tego, że po takich 3 dniach takiego hardkoru po prostu jesteście tak niewyspani i tak zmęczeni, że w 3 dzień rano marzy wam się, żeby wcisnąć drzemkę na telefonie, jak budzik dzwoni, żeby przełożyć ten budzik na 15 minut i może jeszcze na 15 minut, a może już macie takie skrajne myśli w głowie, że po prostu nie, no ja nie przyjechałem się męczyć, ja śpię, bo po prostu ja nie dam rady, nie? Bo to nie jest nic na siłę, dlatego... to jest hobby, pasja i nie można się męczyć. I tak zrobiliśmy w 3 dzień. Tak. I ktoś nas podsiadł w 3 dzień i złowił karpia 27 kg na naszej miejscówce. My tą miejscówkę obławialiśmy 2 dni. Rzucaliśmy zestawy z PV-kami. Dużo razy rzucaliśmy zestawy z PV-kami, bo rzuty nam nie wychodziło i dużo razy musieliśmy te PV-ki zakładać, także troszeczkę tych kulek było w wodzie. No bo rzuty nam nie wychodziły. Bo rzuty nam nie wychodziły. Do tych PV-ek do wody poszło dużo, bo jest zakaz nęcenia w tym roku, bo o tym miałem powiedzieć. W zeszłym roku można było nęcić z pombem, można było nęcić kobrą. W tym roku jest całkowity zakaz nęcenia. Całkowity, niczym. W ogóle modelami tu nigdy nie wolno pływać i nigdy nie można było i nie będzie można. Także tu łowimy tylko z rzutu, czy wchodził w grę rok temu z pomp kobra. W tym roku zakazano jakiegokolwiek rodzaju nęcenia. Nie wolno procą, nie wolno kobrą, nie wolno z pombem. Czyli co? No, czyli rzucamy PV-kami. A że rzuty nie wychodzą, no to poprawiamy te rzuty. Tak. A Madzia wiąże PV-ki. To tak na marginesie. No i po 2 dniach naszego wędkowania tutaj udało nam się przez 2 dni złowić 19 i 22 z haczykami, tam jakieś tam przecinek coś tam, sumy. No i mieliśmy fajnie przygotowaną miejscówkę po 2 dniach i nie wstaliśmy w 3 dzień rano, bo byliśmy zmęczeni. No i kolega tutaj z Litwy złowił karpia, bardzo blisko żyłek jest teraz pan. No i dobrze też. Kolega z Litwy złowił tutaj na naszej miejscówce karpia 27,5 kg. I wydaje mi się, że to my powinniśmy go złowić. No, ale już... nie powiedziane, żebyśmy w ogóle go złowili. No, a na następny dzień już 4., 5., bo dzisiaj mamy 6. dzień, no to już pilnowaliśmy miejscówki do końca i wstawaliśmy przed 5. Generalnie cały tydzień siedzieliśmy raz troszkę w lewo. Raz byliśmy w ten dzień, co on tutaj nam złowił tą rybę naszą, w sensie to łowiliśmy obok. No i taka jest nasza taktyka, bo mieliśmy tutaj gadać w tym rozdziale o taktykach, o strategii, ja się rozgadujemy, ale chyba gadamy na temat. No i teraz tak. No można też jeździć w koło, jeździć rano na przykład na 2 godziny w jedno miejsce, tak jak chłopaki jeździli na hulajnogach. Za 2 godziny jechali na śniadanie, odpocząć, potem gdzieś po południu i tak.
No to właśnie chciałem powiedzieć o tym, że drugi styl to jest powiedzmy stalking, że chodzicie sobie pieszo, bo rzadko, mało można spotkać takich karpiarzy, rzadko, ale są tacy, którzy chodzą z pleczaczkiem, tu gdzieś zarzuci, tam gdzieś zarzuci, to jest drugi styl. Trzeci styl to jest właśnie taki, których poznaliśmy tutaj kolegów, nie? Właśnie z Litwy. No teraz hulajnogi są wiadome, elektryczne, dosyć mocne, szybkie, także dosyć sprawnie można się przemieszczać. Jeżeli masz ze sobą takie rzeczy, tylko kilka no na 2 godzinki, 3, także bez same wędki, 2 malutkie coś. No na hulajnogach idzie to, przekonaliśmy się bardzo sprawnie niektórym ludziom. Tak, tylko mają pełen minimalizm, nie? Mają leciutkie małe krzesełko, mają plecak. Z drugiej strony też ten minimalizm przy takiej 30 to takie, tak co czasem się widziało przy nich, to ryba, duża, która 30 kg waży, czy 20, bo tu jest dużo, naprawdę bardzo dużo takich ryb. No to na takich matach, które były rozwijane, rolowane takie maty na ziemi z takim wielkim karpiem, no to trochę słabo to wygląda. No ale no tak. No ale mówię, to jest taki styl 3 osoby, każdy z nich ma, bo mówię na ich przykładzie powiem ten styl trzeci, czyli każdy z nich ma właśnie taką hulajnogę elektryczną, każdy z nich jedzie gdzie indziej, oni nie łowią, że tak jak nie wiem, czy my w parze łowimy, czy dużo Polaków, że jedą na zasiadkę w trójkę i wszyscy muszą siedzieć obok siebie. Ale jeżdżą co 400 metrów i siedzą u jednego chłopa. No bywało tak, no ale mówię, odnośnie ich stylu to jest tak, że jeden na przykład jedzie w tamtą część jeziora, drugi jedzie w tamtą część, trzeci jedzie w ogóle gdzie indziej. Po 3 godzinach, po 4 godzinach jest zmiana miejsca, pakują się, przemieszczają się tymi hulajnogami i znowu każdy siada gdzie indziej. Później idą na przykład na obiad, odpoczywają. To jest taki styl. No i jeszcze taki styl tutaj spotkałem, to jest właśnie taki zapoznałem go tutaj na tej wodzie. To jest ze Słowacji taki chłopak, który na przykład wie, że nie ma w dzień brań, bo o tym zaraz powiemy w 2 zdaniach. Nie ma w dzień w ogóle brań, wie, że brania są od godziny 18 do 23, czyli on na przykład sobie przyjechał tutaj z żoną, z dzieckiem, są w hotelu, idzie sobie na ryby, jedzie rowerem na ryby właśnie, taki półstalking, siada na 2-3 godzinki, później się zwija, jedzie do domu na śniadanie, do hotelu, nie do domu, do hotelu jedzie na śniadanie, z żoną spędza powiedzmy cały dzień do godziny 18 i o godzinie, bo on przyjeżdża tutaj, jeździ sobie rowerem i się wypytuje wszystkich, na przykład nas się pyta, kogoś jeszcze i tak się pyta, kto gdzie coś złowił, albo obserwuje wodę, gdzie są spławy. No i wieczorem sobie od 18 siada na przykład w jakiejś tam strefie jeziora, czy albo w mieście, albo przy Villa Bled, albo gdzieś tam z drugiej strony, tam przy trybunach, czy tam w lasku z drugiej stronie. I sobie siada od 18 do 23 właśnie. Czyli to jest taki fajny styl, bo się nie męczy. Jak mu się rano nie chce, to się rano wyśpi, zje śniadanie, jest z dzieckiem, z żoną, zje obiad, pójdzie na spacer i o 18 no spokojnie jedzie sobie tam na te ileś tam godzin do 23 na ryby. To jest właśnie taki 4. styl. No i tak mniej więcej musicie sobie to poukładać w głowie, jadąc na Bled. Musicie sami, znaczy za pierwszym razem na pewno popełnicie błędy, jak tu przyjedziecie, na pewno będziecie bardziej doświadczeni. Na pewno stwierdzicie, że za dużo sprzętu wzięliście, bo to jest na 100%, wam to mówię, że na pewno tak będzie. No i musicie to przeżyć i wtedy dojdziecie po takim jednym, moim zdaniem, po takim pierwszym wyjeździe, może po drugim, dojdziecie do takiego swojego stylu, który bardziej wam odpowiada. Czy tak jak my, łowienie stacjonarne w tym roku, czy szukanie ryb czy takie dookoła jeziora, wypady, czy szybkie z hulajnogą, czy pół na pół z żoną, z dzieckiem, rodzinnie, no to musicie sami sobie tutaj wybrać albo doświadczyć. Najmniejszy z Bledu.
lepiej to tak. Wrócił do wody. Widzisz jakie biorą o tej godzinie, widzisz jakie biorą. Albo małe sumy, albo małe karpie. Gratulacje Fazli. Dziękuję. Co mam powiedzieć, jak na razie to się od dala nie przybliża do was. Powiem ci Pazan, że będzie kurde ciężko. Co? Musiałbyś tą wędkę, No. dają tam na bok, żeby szła ta żyłka, bo ja cały czas, zobacz, tu jest krzaka, tu jest ta żyłka. I podbierzemy jej tu. Delikatnie tam mówię, no. A kurde. No, mówiłem, dawno sama nie było. Catfish. Is around. Go. Yeah. Is lost. No dawaj, go dawaj. What is your problem? Nie, to na pewno karp padł. Jestem do tego sceptycznie nastawiony w kręcie. O tych kopnięciach. No, to jeszcze takie Wojtka chyba. Wczoraj u mnie też miał być sum. I to branie było takie podobne opłacane co Magdy. Kleiło handera i wahało się, czy jechać, czy nie. Bardzo mu życzymy karpia, bo już mu się należy. Ale oby to nie był sum. Przed ten, on idzie na prawo tylko. Co ty się odpierdala? Co robi? To nie są, to nie rzesze. Ja mówię, że kapten. Czyżby noc cudów była? Macie być telefonem zrobiła jakieś zdjęcie, żeby... Bo to jest kurwa. Jak jeszcze nie grali. Powiedz coś, Pawłusz. Weszły nam sumy. Nie małe i nie duże, ale sumy. Znaczy chyba, że Wojtek ma karpia, no ale... Niestety to nie były karpie, już dzisiaj drugi sum u mnie. U Wojtka zależy czy drugi, czy pierwszy, czy... Zobaczymy. I co? Nic nie widzę. No i co, mamy kolejnego suma. Przed chwilą miałem jednego, przed chwilą dosłownie po mnie zaraz miał Pazdan kolejnego. No ja mam kolejnego, także 3 sumy w przeciągu, nie wiem, 30 minut. Niedobrze. Weszły sumy w lewą miejscówkę. Prawa miejscówka. Będziesz tutaj. Prawa miejscówka, tam gdzie Madzia wczoraj miała 25 kg karpia. Na razie nie pracuje, jest cisza. O tyle dobrze.
Nie no, ty to jesteś specjalistą od sumów, ja widzę. Fiu, fiu. Coraz większe wchodzą. Płyń sumiku i nie wracaj już więcej, ani twoi koledzy, żeby nie wracali na nasze miejscówki, bo chcemy karpia. Just put the hand for fishing. Tyle żeśmy wędki zarzucili na nowo i strzał u Pazdana. To idzie do brzegu coś? Co idzie? To już w ogóle zeszło. Szedł? Nie. Nie ma. No, get fish. Pan Tak, Wojciech, tak. wędki coś podnieść nie można. Moje plecy. No i wzięło u mnie, no słuchajcie, już wędkami się zamieniamy z Pazdanem, żeby Pazdan rybę złowił. No i wzięło u mnie. A wczoraj wzięło u Madzi na prawej wędce, to Pazdan ma wędkę po prawej stronie, tam gdzie wczoraj Madzia, a wzięło na lewą. Także Pazdli masz naprawdę pecha po całości. Trudno, życie. Tam miałem ten kołowrotek, w ogóle nie zastanawiałem się gdzie, wiesz, gdzie go daję. Tak przez przypadek. No zobaczymy co to będzie. Oby nie. 4. sum dzisiejszego dnia. Naszych sumów z Pazdanem, które złowiliśmy. Chyba 4 dzisiaj, nie? Czy 5? Pazdan? 4, nie? Nie ma go? Pazdli, gadam do ciebie. Co? Ile sumów złowiliśmy dzisiaj? 4 chyba, czy 5? Ja 2, Ja 2, to 4. to 4. No sam już. No. Garbek. He's there. Jestem w szoku. Jestem w szoku. Miało być Pazdana w pizdu. Już mi jest przykro. Bałwanek punkt G, to co u Madzi wczoraj. O, thank you. Taka 17. Ile? Zostało mniej więcej pół godziny do 23. Może troszkę więcej. Na koniec właśnie na Bled lubią brać ryby. Jak trzeba się pakować i jechać na bazę spać. No, elegancko. Tadam.
taki krótki chyba dział. Mi się wydaje, że krótki, a Zwiedzły. czy będzie krótki, no to się okaże za chwilę, ale chyba dział, który Was najbardziej interesuje, jeżeli chcielibyście przyjechać pierwszy raz na Bled. Słuchajcie, nasza strategia jest bardzo prosta. Jeżeli chodzi o wybór przynęty i zanęty. Wzięliśmy ze sobą jedną serię, bo wiemy, że ona jest sprawdzona. Jest to seria Punkt G, czyli seria rybna. Nie braliśmy ze sobą żadnych słodkości, żadnych mieszanek, żadnych ziaren typu kukurydza, konopia, no bo jak wiecie, no jest zakaz nęcenia, no to no nie ma jak. No. Tylko my, jeżeli chodzi o zanętę, to sama kula do PVA. Madzia te kulki dzieli na pół. Została master PV-ką. Tak, Madzia tego jest master wyjazdu. PV. Jeżeli chodzi o budowę PV-ki, no to Madzia nam robi PV-ki, dzieli te kulki na pół, czyli połówki kulek daje do PVA, no bo ładnie się, lepiej się one układają w takiej PV-ce niż cała kula. Rzucamy PV-kami. Madzia, ile wchodzi kulek do jednej PV-ki? 7. Tak, 7, 14 połówek i takie PV-ki robimy. Jeżeli chodzi o prezentację przynęty, to teraz ty, żebym ja cały czas nie gadał. Prezentacja przynęty na włosie. No to mamy Dwa w sumie style były, nie? Dwa Czy nie? style, czyli dwa, jak to mówił nasz kolega z Italii, snowman. Dwa bałwanki. 20 tonąca Bałwanek, nie dwa bałwanki. Jeden bałwanek. No, ale no, Dwie tak. kulki. 20 tonąca z 15 popkiem. To był jeden bałwanek, a drugi 20 z sztuczną podwójną kukurydzą. To był nasz drugi bałwanek. Tak. No i w sumie takie dwie na to, prezentacje. i na to były brania. Sumy waliły we wszystko, bo to wiadomo. Śmietniczki fajne. Wczoraj mieliśmy pół godziny 3 sumy. No. Jak wejdą, to To jest koniec. mieliśmy w ciągu minuty chyba 2. Tak, podwójny myśmy hol na był, podzie, tak. co potem poda odsunęliśmy. Był podwójny hol sumów. Także No, jak ale- wchodzą, to też fajnie. Także te wszystkie rzuty przez cały dzień robicie, nie wiem, powiem Wam tak, no, że my mamy strategię, że Musi być dokładność, no z 20-30 idzie razy trzeba rzucić, żeby trafić. my mamy trafić. tak, my mamy tak jakby dwie miejscówki. Tu są dwie wędki, czyli tu jest jedna moja, jedna pazdana. I tutaj z drugiej strony kamery mamy też dwie wędki, też jest jedna moja, jedna pazdana. Prawo, lewo i tyle. A jak Pazdan miał dzień wolny, to tak samo robiłem z Madzią. Jak Madzia miała licencję wykupioną, to tak samo łowiłem z Madzią, że jedna moja, jedna Madzi. Tutaj z tej strony jedna moja, jedna Madzi, czyli tu bez zmian. No i słuchajcie, mniej więcej taktyka wygląda tak, że średnio na jedną wędką musicie, my tak robiliśmy. Jedną No, wędką nie rzucaliśmy, musi, jedną wędką rzucaliśmy dziennie około 15 razy, no bo rzuty nie wychodziły. I trzeba było nową PV-kę założyć. No to tak mniej więcej to wychodzi, czyli na jedną miejscówkę z dwoma wędkami mniej więcej oddaliśmy, sumując dwie wędki, to oddaliśmy 30 rzutów, czyli 30 PV-ek na dobę. Na drugim stojaku też oddaliśmy 30 rzutów, czyli 30 PV-ek. No i takie, jeżeli chodzi o prezentację przynęty i zanęty. To tak w skrócie, no bo nie wolno nęcić, no trzeba sobie jakoś radzić, no a że nam rzuty nie wychodzą, no to musimy powtarzać, bo my bardzo lubimy celnie łowić. Jak sobie upatrzymy jakieś drzewo, na przykład po drugiej stronie jest taka brzoza biała, no to jak chcę łowić na tą białą brzozę? idealnie. Jak mi spadnie na lewo z tą PV-ką, no to ją zwijam, no bo mi nie spadło na brzozę. Potem mi spadnie na prawo ta PV-ka, no to też ją zwijam, znaczy PV-ka się No rozpuszcza. wiesz, nie jest to ładnie. tak dokładne, wiesz, wszystko. i tak to musi zejdzie, być dokładnie. Tak, no. i A tak to zejdzie. I wychodzi Madzia trochę wiąże te rzutów. PV-ki, no bo nam rzuty nie wychodzą. No to tyle odnośnie prezentacji tego, znaczy taktyki, no wiadomo o co chodzi. Jeżeli chodzi o głębokości, nie łowi się tutaj, słuchajcie, daleko. Tu się łowi niekiedy bardzo blisko brzegu. Jeżeli idziecie na stalking, to łowicie 5 metrów od brzegu. A w większości przypadków łowi się tu od 50 tak do 90 metra. Tu nie ma jakichś takich ekstremalnych rzutów na 120, 140. Znaczy każdy może, wiesz, No, chce każdy może, przyjść, może brać ile Ale fabryka dała. jest w przecież regulaminie, nikomu- że można łowić 100 maksymalnie metrów. do 100 metrów. No. Tak, bo pływają turyści łódkami, pontonami, znaczy słupami, deskami, materacami latem i żeby No to kogoś nie tak, zabić, faktycznie. to ograniczyli to do 100 metrów.
Ja i tak pływałem 20 metrów od Chociaż brzegu. i tak jakbyś, wiesz, jak tu pływałem 3 metry od ciebie, także... No i tak to mniej więcej wygląda. Głębokości na tym 50 metrze zależy w której strefie będziecie, ale w tej naszej strefie na tym 50 metrze mamy około 13 metrów głębokości, czyli głębokości wędkarskie podobne jak na przykład bym porównał do, nie wiem, na Dobro Klasztorne, Miłoszewo, no to mniej więcej takie są tutaj odległości wędkowania, bo to spada momentalnie gdzieś tam 12-13, przy 13 zaczyna się pomalutku to wypłaszczać, ale już na większej odległości to spada 13,5, 14, wyspy 15, już tam, czym dalej tym głębiej, ale już troszeczkę wolniej to spada. Ale tu jest mniej więcej 30 metrów od brzegu jest mocny spad, potem gdzieś na 40 metrze to już to idzie to tak pomalutku, nie? Na dół. Jest batymetria, słuchajcie, zrobiona, jak macie na przykład Deepera, bo my bardzo dużo korzystaliśmy z Deepera. Jak macie Deepera, no to jak macie wykupione mapy, czyli tą opcję premium, to pięknie widać cały bled na Deeperze. Także my używaliśmy Deepera, rzucaliśmy Deepera właśnie na klipsie, wszystko klipujemy na przykład strzelam na te wędki 16 odległości, rzucamy Deepera na klipa. Widzimy na batymetrii na telefonie, w którym miejscu jest Deeper, czy to się pokrywa z batymetrią zrobioną już, którą macie mapy pobrane offline. Wszystko się zgadza. Widzicie, jak izobaty idą. Naprawdę bardzo pięknie to widać. Myśmy mocno z tego korzystali i ten Deeper nam naprawdę bardzo dużo pomógł, żeby się potwierdzić, czy jesteśmy na tym izobacie, na którym chcemy wędkować. Tu mamy 16 odległości, tu na tym podzie mamy 19 odległości. I widać naprawdę jak te struktury, jak te spadki, bo tu jest różnie, tu mamy troszeczkę płycej, tu w okolicach wyspy i Villa Bled tu mamy takie wypłycenie, gdzie indziej mamy głębiej. Jak chcecie sobie to, ale już nie będę tutaj o taktykach Deepera mówił, ale w skrócie, jeżeli chcecie, macie jakąś strategię obraną w domu, bo macie na komputerze, widzicie batymetrię i chcecie wrzucić się w ten izobat, który Was interesuje, no to ten Deeper naprawdę pomaga przy takich odległościach do tego 80-90 metra i naprawdę mocno nam pomógł. O nęceniu powiedzieliśmy, o ilościach nieudanych rzutów PV-kami Wam powiedzieliśmy, jaka prezentacja przynęty Pazdan Wam powiedział. Ja mogę powiedzieć tylko, że Madzia złowiła tego największego 25900, to był, ale to pewnie będzie na filmie widać, to był bałwanek 20 z 15 pop-upem. Ja miałem chyba 2 ryby na pojedynczą tonącą plus 2 sztuczne kukurydzy i 2 kolejne ryby miałem właśnie tak jak Madzia, czyli tonąca plus pop-up 15. Czyli mi się wydaje, że tu jest kwestia tylko losu, że tu chyba nie ma znaczenia, czy to jest ta kukurydza, czy nie. Los nie sprzyja. Tak. Pazdanowi los nie sprzyja, bo jak nagrywamy ten materiał, to jest nasza ostatnia doba wędkarska. No doba, to są ostatnie godziny. Ostatnie godziny, nie wiem, która jest godzina teraz. 18? Doba to bym się będzie? cieszył. 17-18 będzie? Czyli mamy... która jest, Madziu? Po 18. Już się zaczyna strefa brań w tym momencie. Właśnie. Strefa 0, godzina 0. Czyli mamy, słuchajcie, 19, 20, 21, 22, 23. Mamy 5 godzin, no zostało nam 5 godzin wędkowania i słuchajcie, Pazdan jest, no nie, 1-2 kilo złowiłeś, nie? No, ale bez takiej ryby wartościowej jest Pazdan. Także słuchajcie, bled nie jest wartościowa, ale mała. nie jest tak, że tak powiem, prosty i dla wszystkich łaskawy, nie? No nie, To ale jest, w tamtym roku było odwrotnie. To ja łowiłem wcześniej, ale ty ładnie miałeś zakończenie, no a teraz ja nic nie łowię. To byś miał piękne zakończenie dzisiaj wieczorem. No albo nie, no czy piątek 13 jest, wiesz. No to Może być pamiętny, albo niepamiętny, wiesz. zobaczymy. Nie będziemy płakać, no.
No i słuchajcie, mamy rybę dosłownie 40 minut od wyrzucenia zestawu rano. Pierwszą rybę mamy na tej zasiadce o nie wiem, w pół do 8 rano. Przed 7 jest. Przed 7 jest jeszcze? No. Nie, chyba już może 7 już jest, mi się wydaje. Myśmy o 6:15 wrzucili wędki. No około 7 będzie. I taka rybka, nie ważyliśmy jej, myślę około 12-13 kg. O, bije dzwon, to jest 7. No. Się spienił. O taki. No i znowu wybrał moją wędkę, niepoznana. Teraz to nie wiadomo było jak to było rzucone w sumie, ale koło siebie gdzieś tam. No ja idealnie na lampę rzuciłem. A jeszcze raz. I zrobimy fotkę. Taki wariat z bledu. O, witamy. Witamy. No nagrywamy akurat. Aha, a jedzie coś w ogóle? No tam mamy tak z jednego karpia na dobę średnio. Tak, ale jest sporo tutaj ryb? No karpie duże są. To jest taka perełka wędkarska. Są 20, no mam, Madzia Są ma 30 20, plus. 25, Madzia ma 22, 19, A, to rzeczywiście. A co, 5 dych za dobę chyba się płaci, nie? 60 euro. 60 euro, 6 niż. No i bez nocki do 23. Aha. No, od Ale świtu. jak dzień normalnie, karpie? No właśnie zaczynają jechać od tej godziny, co teraz mniej więcej. W dzień cisza od 18 do 23 i tak brania się Siedzisz zaczynają. cały dzień, żeby ostatnie 5 godzin coś połowić. Dzięki. Dzięki. Poczekaj chwilę, ja tutaj poczekaj. No i słuchajcie, ostatni rozdział, bo będziemy kończyć, bo zaraz będziemy holować pewnie coś, albo sum, albo Tak. karpia. Podsumowując, słuchajcie, powiem wam, ja kilka zdań, Pazdan kilka zdań pewnie od siebie, takich już stricto prywatnych, takich co mamy w głowach, jak my to widzimy. Ja wam powiem od siebie, że powiem to samo, co powiedziałem na samym początku, że dla mnie bled to jest perełka karpiarstwa. Dla mnie no, nie ma piękniejszej wody w Europie, bo na świecie jeszcze nie byłem, bo ja poza Europą jeszcze chyba nigdzie nie byłem, także przemieszczam się na razie po Europie, to śmiem twierdzić, że w Europie dla mnie nie ma piękniejszej wody karpiowej, jaką jest bled. Na świecie nie wiem, może też tak być, że i na świecie, ale tego nie wiem. Niesamowity klimat, góry, widoki, cała ta otoczka, tych całej maści turystów, których można tu spotkać, właśnie czy Rozmowy, z których Hongkongu, tego czy z nigdy Korei, wiesz, czy- nie nagrasz, czasem Tak. nie zdążysz, to co zostaje w pamięci. tak, Wiesz. Singapur, Tyle ludzi, słuchajcie, których- Izrael, cały świat tu przyjeżdża. To jest piękne. Pokazują nawet zdjęcia swoje, jeżeli też wędkują, to oni pokazują Tak, swoje ryby, że też łowią. Można I to czasem porozmawiać. takie ryby, których my jako Polacy Nie znamy. w ogóle nie znamy, albo nigdy nam nie będzie dane takiej ryby no, w ogóle łowić. No, nic z taką rybą mieć kontaktu. No, oni to łowią, oni widzą nas, pokazują swoje. No, jest bardzo fajny, prosty bardzo dialog, bo tu nie ma co się ukrywać, ale z ludźmi się naprawdę tu idzie dogadać z wszystkich nacji i rozumiemy się prosto i bez jakichś specjalnych Tak, no i fajerwerków. no już powiem, no, a że jestem takim karpiarzem, że mi nie przeszkadzają ludzie, którzy chodzą mi za plecami, także mi się naprawdę bardzo tu podoba. Ten wypoczynek, to co powiedziałem, do tego inny styl wędkowania, taki półkarpiowo, półstalkingowo, nie wiem jak to nazwać, turystyczny, coś niesamowitego.
ryby piękne, to trzeba powiedzieć. Słuchajcie, ryby, które nie mają nic wspólnego z prywatną wodą, z jakąś, nie wiem, komercją, nie wiem jak to zwał, no ale naturalne ryby w jeziorze polodowcowym, gdzie jest bardzo... Które mają, wiesz, już wagi takie dosyć solidne, dosyć- ich jest dużo, nie? Bo ile tak. 20, 30. No i bardzo ryby, które żyją w wodzie, gdzie jest bardzo mała presja. Tak. No, nigdy w życiu tu nie będzie większej presji, chyba że się regulamin zmieni, ale to jest, słuchajcie, 10 osób na dobę na 250 hektarach. Gdzie nie wolno nęcić. To słuchajcie, nawet gdzie i nie wolno jest nęcić. No, Rzutowo, tak. i maksymalna odległość jest 100 metrów, także ryby tu mają naprawdę warunki bardzo dobre do tego, żeby rosły sobie w Tak. spokoju. I no i mega krystaliczna kształtowanie woda. dnia i to, że łowiąc na przykład w lecie, gdzie jest ciepło, mając wędki na wodzie, można zaraz skoczyć do wody, Można się tak jak w wykąpać, basenie, no bo to trzeba powiedzieć, naprawdę można wypocząć, jest tu dużo atrakcji turystycznych, od spływów chyba raftingowych, po jakieś tyrolki, wyprawy na Kaniony. rowerach, kaniony. Może jakieś Wojtek Wycieczki tam górskie. wrzuci zdjęcia, bo też byłem na jednym tutaj najbliższym na rowerze. To Wrzucę. naprawdę bardzo, bardzo blisko i fajne Gdzieś tam takie atrakcje. w średnicy 10 km Od jest lotów, bardzo dużo lotów, nawet na paralot. Tak. No naprawdę dużo zjazdy rzeczy. na tyrolce, Zjazdy na tyrolce. linach. No, Punktów widokowych jest kilka fajnych, naprawdę, Jest co robić. fotografowie tu przyjeżdżają na wschody słońca, zachody, chodzą rano ze statywami, jak jest ciemno jeszcze, nie? jest. Klimat jest po prostu naprawdę no, Także to nie jest nieziemski. to nieporównywalne do żadnego łowiska takiego, czy PZW, czy czegokolwiek. Nie ma szans. No i podsumowując, no złowienie, słuchajcie, ryby w takim klimacie. Moim marzeniem było jeszcze w zeszłym roku złowienie tutaj karpia 20+. No w zeszłym roku mi się udało, złowiłem karpia 20+. No w tym roku sobie podniosłem poprzeczkę i jadąc tutaj, moim marzeniem jest, nadal, bo jeszcze tego nie osiągnąłem, złowienie karpia 25+ z bledu. No Madzia, jeszcze raz ją pozdrawiamy, bo jest za obiektywami z drugiej strony. Chodź do nas. Chodź. No, Madzia złowiła, zobaczcie, jakiś zmarzluch. No, chodź sobie usiąść. Nie, idę tam, Chodź na chwilkę, chodź. Nie, to ja tu sobie będę siedź. No Madzia, słuchajcie, dokonała tego, złowiła, w ogóle pobiła swoje PB. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Nie że- oblaliśmy cię, perełeczko ty nasza Ale miałam europejska. za to wody po kostce. O, ale nalało się Od jej drugiej strony. trochę do woderów, to zaliczymy, że miała mokro. No, także mieć, słuchajcie, PB z bledu to jest... No i chyba, nie wiem, ja zawsze mówiłem, że na bledzie mieć życiówkę to jest szczęście chyba nad szczęściami. I Madzia tego dokonała. 25 900. Miała wykupione tylko 2 dni licencji, bo nie udało się wykupić nam w trójce licencji W na... sumie za Macieja, nie? Tak, Bo za Macieja, bo Maciej miał z nami... pojechał, więc ja za niego byłam. Tak, nie mógł tutaj, no tam sprawy tam życiowo-rodzinne, ale Maciej nie mógł z nami przyjechać. Madzia wędkowała za Macieja w te To 2 tak dni jakby dla licencji. Macieja ta ryba. Tak. Macieju, to dla Ciebie ta ryba. No, pozdrawiamy serdecznie Maciej. Szkoda, że Nie. cię z nami nie ma. Tak, ale myślę, że za rok nadrobimy to. I to chyba z podwójną mocą, tak mi się wydaje. Aż się boję. Zarezerwujemy wszystko. No, odnośnie populacji karpi, słuchajcie, no rekord oficjalny na dzień dzisiejszy, nie wiem, może to się zmieni, jak już Idę za będzie, kamerę. jak już film będzie, może to za rok będzie inaczej, albo za 3 miesiące, no ale na dzień dzisiejszy jest 36 z haczykiem, już nie pamiętam, 36 400 albo 36 800. To jest oficjalny rekord bledu. Karp, który jest tu znanym karpiem, był łowiony kilka razy, tam miał 34 kg, miał 32 kg, bo rozmawialiśmy tutaj z jednym człowiekiem, nam o tym powiedział. Ryba znana i właśnie lubi brać w tej strefie, w której my siedzimy. Jest kilka 30. Dokładnie też nie wiadomo ile. Mamy jeden przykład taki, bo taki właśnie kolega ze Słowacji mi opowiadał, że w jednym tygodniu, nie weekendzie, tylko przez 4 dni zostało tutaj złowionych, jak ja wam mówiłem, 8? 8 No chyba. tak. 8 30. Taki chyba tydzień był, że fajnie ryba brała, no to złowili, na całym jeziorze złowili 8 30 i na 100% każda ryba była inna, to nie były te same ryby. A ile tych 30 jest? Ktoś twierdzi, że około 50, ktoś inny twierdzi, że około 20.
No ale na takim areale wody, no to ciężko to wyliczyć i stwierdzić i tam skatalogować. No ale w każdym bądź razie, Jest dużo ile by nie 20. było, to dokładnie Tak. to jest sporo i te ryby są no ładne. No ale nie jest łatwo też je złowić, nie? No nie. No, sam jesteś przykładem, nie? No. Nie to, że coś ci zarzucam, ale no Ale nie wiesz, jest, ja też się słuchajcie, nie nie jest przejmuję. tak, że przyjedziecie na Bled i nagle wrócicie sobie z 20 z Bledu. Bo ja jestem, słuchajcie, tu 5. raz. Dopiero w zeszłym roku, jak byłem tu 4. raz, udało mi się złowić pierwszą 20. No i na tym wyjeździe udało mi się złowić drugi raz inną, jeszcze pobić swój rekord, bo 22 700 i tylko jedna 20. To nie jest tak, że pojedziecie jak na komercję sobie i pojechałem na Bled, tam jest dużo ryb, bo nagadaliśmy na przykład wam i przyjdziecie, będziecie łowić. Nie, tak nie jest. To na pewno weźcie pod uwagę, że No i też my mogliśmy nie było tych mogliśmy nic nie mieć. Nie? no mogliśmy, no mówię, Albo branie jest mieć mało. ryby, które mieli na przykład, wiesz, Tak, 5 tam do 10 kilo. tak. Średnio jest jedno branie na dobę. Nie ma tutaj, nie trafiliśmy. Niekiedy rok temu było lepiej, bo były 2-3 brania na dobę. Na przykład na 4 kije albo na 6 kij, podsumowując, mogły być 3 ryby, a tutaj mamy 4 kije i na 4 kije jest tylko jeden wyjazd na dobę średnio. To jest słabo. No ale widzicie, ale warto poczekać, tak jak Madzia, czy u mnie 22 700 z Bledu, u Madzi 25 900 z Bledu. Mam nadzieję, że u Pazdana dzisiaj będzie. U mnie 2,5 kilo z Bledu w tym roku. No Także- ale powiem wam, szczęście jest niesamowite złowić karpia na Bledzie. Na początek jakąś tam 12, 13, tak jak ja miałem, byłem niesamowicie szczęśliwy 4 lata temu. A złowić 20 plus na Bledzie to nie można tego porównać do żadnej mojej, mówię o sobie, bo ktoś inny może twierdzić inaczej, ale powiem o sobie, że ja rybę z Bledu nie porównam do żadnej innej ryby na innym jeziorze. No ale tu muszą niektórzy, wiesz, dotknąć, namacać, bo to Tak, nie uwierzą. to trzeba nie? przeżyć, Bo to trzeba przeżyć, bo się inaczej nie da. No. No, to chyba tyle. Będziemy kończyć, będziemy podsumować, bo Madzia mi tu już macha rękoma, że trzeba jechać po pizzę do restauracji, bo dzisiaj jest ostatni wieczór. Kalmary. Na śniadaniu jesteśmy. No, jesteśmy na śniadaniu, a propos właśnie tylko. No obiadu nie jedliśmy przez tą tyrackę tutaj. No i także co, ja podejrzewam, że ja pojadę po tą pizzę, bo dzisiaj Pazan będę pilnował. Ja jestem taki dzisiaj Jedź lucky ty loser, dzisiaj, to tak. ja mam w ogóle jedną wędkę wyciągniętą z wody, Ale dlaczego? bo mi pękła żyłka przy rzucie, poplątało się coś i zestaw poleciał do wody No i jak pęka jest niedobrze. i leży wędka Naprawdę. oparta, nie mam już w ogóle ciśnienia, żeby ją zbudować. Mówię, dawaj, chodźcie, nagrywamy, pogadamy troszeczkę do kamery, właśnie gadamy. Za chwilę mnie wygonią po pizzę do restauracji. I będziemy siedzieć do 23, jeszcze 5 godzin. Kończymy. Można liczyć na to, że piątek 13 będzie zamiast Tak. pechowy. Już gorzej nie może być dla mnie, więc chyba, żebym się tu utopił, to bym mógł, ale Ale wędkarsko już nic mnie tu już chyba nie może zdołować, więc może Ale- piątek 13 być lepszy. Powiem, że masz twardą psychikę i wytrzymasz to. A ja jestem przekonany na 100%, może nie na 100, ale na 99% jestem przekonany, że za chwilę jak się rozłączymy, za chwilę Madzia wciśnie pauzę w kamerze, jestem przekonany, że za godzinkę, 2 ponownie się z wami połączymy, bo pokażemy wam haul albo suma, albo karpia, bo jest dużo sumów, tak łowimy na przemian, raz suma, raz karpia, niekiedy 2-3 sumy, jednego karpia. No. Ma jest inna pogoda, było pranie rano, coś innego, coś się zmieniło, może dzisiaj No właśnie i to jest takie, być bo o tym... wieczór cudów, bo już tu nie ma nocy cudów, bo nie może być nocy, bo łowimy i kończymy. Tak, no kończymy, bo Madzia już tu mówi, że jest ciemno się robi, za ciemno No. i kończymy, bo już jest słońce zaszło za góry. Ja tylko powiem tak, że i w tym roku, na koniec powiem wam tak, i w tym roku i w zeszłym roku w 95% nie mieliśmy w ogóle brania w dzień. Tu się przychodzi tylko, musicie wstać rano, jak chcecie daną miejscówkę zaklepać, musicie wstać, musicie się zmęczyć, musicie pilnować miejscówki, tylko i wyłącznie po to, żeby przesiedzieć tutaj 12 godzin od rana. Po to, żeby o tej 18 godzinie być pewnym, że siedzicie tu, gdzie siedzicie i macie fajne miejsce a wszystkie brania, w większości, miałem jedno branie, ty miałeś tego 2,5 kg w dzień i ja dzisiaj rano miałem tą 13 o 7 rano, a tak wszystkie ryby są łowione od godziny 18 do 23. I to jest takie sumy troszeczkę, były tak, chyba no i sumy, wcześniej, no. ale Ale to są takie, mówię, to jest dziwne, że musicie siedzieć, przesiedzieć to, żeby odczekać
Przesiedzieć I- trzeba to swoje. No. Tak, i łowić wieczorem. Także wygodne fotele albo... Najlepiej by było, żeby 10 karpiarzy się dogadało między sobą. Słuchajcie, ja siedzę tu, ty tu, ty tu, ty tu. Przyjeżdżamy o 17, wyśpimy się rano, zjemy śniadanie, zjemy obiad. Każdy jedzie o 17 na swoją miejscówkę i każdy by był szczęśliwy. No ale tak niestety się nie da. No dobra, rozłączamy się, bo coraz ciemniej i widzimy się za chwilę przy holu 20 Suma. u Pazdana. Była zarzucona ta wędka przy podkładzie muzycznym Pazdana 13 w piątek, wszystko zdarzyć się może. No to się może zdarzyć. No i się właśnie zdarzyło, ale jeszcze nie wiemy co. Zobaczymy. Dwie godziny do końca naszej przygody na Bled 2023. Kopię jak karp. No i zaraz się okaże. Delikatnie. Daj ten nurkiem, daj tak, nie? Że go mam! Hopsa! Sa. Jest? No jest. Powiem ci, że taki... Worek. No powiem ci, że taki, widzisz, No taki fajny, no. 18? taki na piątek 13 sam raz. Wydaje mi się. Tuściutki, nie? Nie jest taki mały. Nie tam wpuszczasz, czy jak? Czekaj, Dwie dychy będzie. Może. Chciałem to ściągnąć, wiesz? No tego nie lubię zawsze tych podbieraków. nie przekręciła się. Ej, 23. Zamknąłeś wagę i jest 300. 300 jest. No to jest na żółto ile jest? Na tych żółtych? 28. 100. Naprawdę? To. Nie gadaj. No. No, czekaj. Ja pierdolę. Naprawdę? 28, 100, 200, no jakoś tak. No. No. 26, 100, tak? Tak. W podjęciu worka. Czyli my 25 plus? Ja pierdolę. Zajebiście. 13. Wszystko zdarzyć się może. No, dobry podkład był. Ja, moje marzenia z Bled się spełniły. Chciałem mieć rok temu 20 plus, miałem. W tym roku sobie założyłem 25 plus. I mam. Nie wierzę w to, kurde, to co się wydarzyło. Jak ty mi powiedziałeś, że się przekręciła waga. Sobie z czołówki tam, wiesz? Słuchajcie, zestaw zerwałem. Już się ciemno robiło, zerwałem zestaw. Magda pojechała po pizzę, ja szybko zestaw na nowo robiłem, bo przy rzucie mi się zerwał. Nie miałem w ogóle zestawu helikopterowego, nie miałem lidera, nie miałem nic. Robiłem na nowo, zawiązałem, rzuciłem i to jest ta ryba z tego nowego zestawu. Masakra, jaki jestem szczęśliwy. To jest niemożliwe.
26100. Nie wierzę, to jest normalnie słoweński sen się spełnił. Na jednym wyjeździe. No, druga 20 na jednym wyjeździe u Magdy, piękna. Życia, ryba życia, a tu jeszcze taka masakra. O, Żegnaj. Słuchaj gościu, przyjadę po ciebie za rok i umawiamy się, że będziesz miał wtedy 30 plus, dobra? Damy mu chwilę dojść do siebie, bo z głębokiej wody był wyciągnięty. Musi dojść do siebie, bo ciśnienie musi sobie karp wyregulować. Ale popłynął. Jest dobrze. Wiecie, jak ja się cieszę, jakbyśmy jutro do domu o 7 rano nie jechali do Polski, to bym w tym momencie pojechał na kemping po flaszkę. Z tego szczęścia. Ale piwko, na piwko zapraszam. Ja jebie. Uwaga, uwaga, fazan holuje. Ogłaszam, fazan holuje, ale zajebę. Proszę, nie mów nic, bo... To będzie mówię. Jest nadzieja, jak ja się modlę za niego. Ale strzał, co? Zajebał dobrze. Taka cisza i pyta. Albo jedno pik. Ale zaświecił się, nie? No, Na pik. czerwono, ja patrzę, myślę, oho. Ty, czekaj, podbierak jest niezłożony, kurwa. On na tej krystalicznie czystej wodzie, tam daleko, wyglądał większy od tego mojego. Tyle ci powiem. Stresuj mnie, kurwa, bo powiem ci... Ja wiem, że to jest ostatnia godzina i jak coś To pójdzie jest nie tak, twoja jedyna i ostatnia szansa. kurwa, ostatnia szansa. To jest twoja ostatnia szansa. Więc... Nie mów mi, jaki on jest i czy go będzie, bo... Musi być podbierak. Ale dobrze, bo te skarby nie są. To jest pół sukcesu. Patrz, luj. To ma kurde pazli. Wiesz ile to ma kilo? Powiem ci, że to jest ryba kurwa zasiadki. Zobacz, że to ma pod 3 dychy. Proszę nie mówić do mnie, to po prostu kurwa ją podbierzmy. Ale nie mogę. Jest! Zapieraj po worek, bo tu jest siatka. Czekaj, trzymaj. O, jest luj. To takie to ciężkie jest. Zmieniło. Ty trzymaj, a ja nagrywam film. Co ty? Poczekaj, trzymaj, ale jeszcze nie podnoś. Dobra, bo to jest, wiesz, Poczekaj, nie podnoś jeszcze. nie chcę, żeby mi kręgosłup strzelił. Jeszcze ja ci powiem kiedy. Nie. Myślałem, że będzie zamknięty. No mało zabrakło do zamknięcia zegara. 23 600. 23 600 z workiem. No ale dwie dychy jest. No. Gratuluję. Pierwszej 20 na pledzie. No nie można mieć od razu wszystkiego. Zajebiście. brawo. 800, 700. Dobra. No tak wiesz, no mniej więcej.
600. 700, 500. 23 700. A 500 też masz. Żółwik. Gratulacje. 21 700. Następna 20. Kurwa. Jakie od razu morale inne? No morale były w miarę okej, no przecież nie będziemy płakać, ale jebiście. Jednak. Ale piłka jest. Taka, nie? Takie chude ogony mają, a to są takie piłkowate, nie? Takie duchy mają. Uważaj, bo się pręży. Bliska. No, plecy już. 15 minut po mojej rybie. Zobaczcie, jest mi ukazana. 21 W końcu, 700. Dokładnie 21 700 po podjęciu worka. Czyli każde marzenie spełnił. Ostatnia godzina została chyba łowienia. 21 1 700. 700. To się nazywa zakończenie pasan, nie? No. Wyczekałeś. Ty 25, ja mam 20 Nie, plus, Macie 25. Madzia 25. Wiesz, ja jestem drugi raz, powoli. Nie można rozbijać banku od razu, bo potem jest nudno, wiesz o co chodzi. No ale masz pierwsza 20 z bledu, tak? W życiu? No. Ale jest piłeczka zajebista. Kurwa. I normalny ogon ma. Zauważyłem to już dawno. 25 plus 20 plus. Czekaj jeszcze 50 minut. Zarzucam, będę wędkę zarzucał jest. Kurwa, co mi się bardzo rzadko zdarza taki... To, ale muszę sobie zarzucić. Zarzucał będę jeszcze raz. Pięknie. No i patrz. Masz to gdziekolwiek indziej? Masz taki widok? Człowiek. Coś niesamowitego. No patrz. On jeszcze chce być na wizji. On nie kończy. A nie w jakimś mule. No to słuchajcie, zakończamy jak zwykle na koniec krótką przemową. Jesteśmy spakowani, jedziemy do Polski, ale za tydzień z Madzią wracamy No nawet nie tak. na Chorwację, na Ontario. Także jedziemy do Polski na 5 dni i z powrotem w tym samym kierunku. Jeszcze kilka zdań o kempingu, bo chyba nie powiedziałem, dosłownie w 2 zdaniach. Jesteśmy na kempingu Bled, który się znajduje 200 metrów od jeziora. Ceny tutaj są, bo może będzie to dla Was przydatne. My płacimy 100 euro, no średnio 100 euro od osoby na tydzień czasu, tak wyszło. Czyli za nas trójka, za przyczepę, za busa z podłączeniem do prądu wyszło nas tam chyba 310 euro na 7 dni. Także takie są tu ceny. No i teraz musicie tylko zgrać rezerwację, bo robimy rezerwację kempingu zimą. Musicie zgrać rezerwację, bo to jest trudne. Rezerwację wody, licencję na Bled. Musicie zgrać z rezerwacją kempingu. To jest takie ciężkie, żeby obydwie rezerwacje się pokryły, żeby wszystko zagrało. No to tyle odnośnie tego kempingu. Fajny, przyjazny kemping, są prysznice. Codziennie można sobie iść pod prysznic, można się wykąpać. Bardzo czyste prysznice. Teraz byłam też zdziwiona, że o tej porze włączyli ogrzewanie w prysznicach, gdzie się rzadko zdarza na kempingach, żeby ogrzewanie było dodatkowe. No. Także tak czysto, ciepło. Gorąca woda. No, gorąca woda. Codziennie chodziliśmy się kąpać o 23:30. Nie było ludzi jeszcze. No i co jeszcze? No, chyba wszystko zostało powiedziane, co najważniejsze. My jesteśmy mega zadowoleni. Wczorajszy wieczór, to jak Bazli powiedział, rozbiliśmy bank. Bazli mówił wieczorem, że albo rozbijemy bank, albo zostanie bez zmian. Także było to lepsze, nie? No lepsze. Przy 13 w piątek okazał się nie pechowy, tylko szczęśliwy.
Dokładnie. No. Co ja dziękuję Madzi, dziękuję Pazdanowi. No ja Wam dziękuję za fajną zasiadkę. Ja dziękuję Pazdanowi, żeśmy razem wspólnie tak fajnie współpracowali z tym wózkiem, z tym rowerem o 5 rano. Ja mogłam się wyspać. Tak, Madzia spała dłużej, Madzia dowoziła nam rano śniadania, potem razem organizowali oni obiady, ja pilnowałem wędek w południe i tak było, no Fajnie. bardzo fajne zgranie było, wszystko fajnie zagrało. No jeszcze gdyśmy doszli do wniosku, że za rok jak tu przyjedziemy, to będziemy wstawać na dyżury, żeby jednak się wysypiać, to zrobimy tak, że jedna osoba jedzie sama, nawet wstaje pół godziny wcześniej, żeby zająć miejscówkę. Jedna osoba śpi sobie tam do 9, do 10, żeby była wyspana, no i na drugi dzień zmiana. Ta osoba, która wstała to powiedzmy o 4 rano, czy tam o 3 rano, zależy czy to będzie lato, czy jesień, a druga osoba wtedy śpi tak na zmianę, że będziemy wtedy bardziej wypoczęci. No i też pogoda nam dopisała, że w październiku, na koniec października taka pogoda na zobaczcie, krótki rękawek, po prostu rewelacyjnie. Ani razu deszcz nie padał, co też nam Dzisiaj ułatwiło. miało padać, ale jakoś obeszło się. Powiem wam, Na razie się nie zapowiada. No nie. gdyby tutaj spadł deszcz jeszcze, a tu powinno padać w październiku tak pół na pół, Nas pozamiatało. byśmy mieli 3 dni deszczu i 3 dni bez deszczu, to byśmy byli mokrzy, przemoknięci, zmarznięci i bardzo by to utrudniło jeżdżenie wózkiem, chowanie się pod parasolką nad wodą, mega by to utrudniło. A tak wyszło zajebiście. Madzia PB swoje na bledzie zrobiła, ja spełniłem swoje marzenie, czyli 25+, Pazdan na koniec złowił 20+, jest mega, normalnie mega zasiadka. Co, złowiliśmy 6 albo 7 fajnych ryb. Poczekajcie, no podsumujemy. Zacznijmy od dołu. No ten 2,5 no to powiedzmy, no tam No ale był. Był, nie? 2,5, później taki najmniejszy to był 13. Jesteśmy w ogóle tacy szczęśliwi, że nie brały takie 8, 10, nie? Bo chłopakom tam z tego co To brały takie w innych małe. strefach łowiska Od razu wody gruba liga wjechała. to łowili dużo, takich 8, 10, 12 kg, a my ten najmniejszy 13, później 16, tam już bez przecinku będę mówił. No 13, 16, 19, Potem 22, 21 u Ciebie, no 25, prawie 6, 26. No. Także no powiem Wam, 4 ryby powyżej 20 kg, w tych 4 rybach 2 ryby powyżej 25 kg. 4 czy 5 sumików chyba, nie? No sumów to już chyba nie liczyli, więcej, raz w jeden dzień mieliśmy 4. No. Także sumów było też około 7, myślę, 8. Jakby to zamienić na ryby, bo to były brania tylko I tak żeśmy inne. doszli do wniosku, że niekiedy sumy nam po prostu przegoniły te karpie, bo ta miejscówka lewa, gdzie mieliśmy z Pazdanem w pół godziny 2 fajne ryby, no to dzień wcześniej były w tych miejscach sumy i mi się... I 2 sumy, nie? Od razu mieli, nie? 3 w sumie, w pół godziny już mieli 3 sumy, Pazdan złowił jednego i potem podwójny hold 2 sumów i mi się wydaje, że tam przedwczoraj nie mieliśmy brań, karpi w tej miejscówce, no bo po prostu sumy chyba to przestraszyły te karpie, wjechały wnęcone PV-kami no ale no tak to jest na bledzie, niestety nie mamy na to wpływu. Co? Ja Wam jeszcze raz dziękuję, nie wiem czy chcecie coś na koniec powiedzieć, ale wracamy tu na pewno za rok, może nawet jeszcze w powiększonym składzie, że Maciej już za rok będzie mógł z nami przyjechać, będzie jeszcze fajniej. Jeszcze lepiej to zorganizujemy. Tak, i jeszcze widzimy tu pewne błędy, ale o tym może za rok, co udoskonalić, co polepszyć, żeby sprawniej to szło i bardziej mobilniej. Będzie lepiej. Będzie lepiej. No. Także ja ze swojej strony jeszcze raz też dziękuję. dziękuję. No, dziękujemy. Do zobaczenia za rok tutaj, nie? Dokładnie. Jedziemy. Jedziemy. Zostawiamy przyczepę w Austrii. Odpinamy przyczepę w Austrii i lecimy do Polski samym busem, żeby nie ciągnąć przyczepy tam i z powrotem, bo za 5 dni wracamy z powrotem busem do Austrii, zapinamy przyczepę i lecimy na Ontario. Ciężkie życie, powiem ci. Ciężkie życie karpiarza jest. No powiem Wam, że tak. No jest, no nie no, tutaj jesteśmy tacy zmęczeni po tych, nie wiem, 7 dniach, że Niby ktoś powie, że siedzą pod drzewkiem i nic nie robią, nie? Ale No. takie siedzenie to... no to wstawanie, to wożenie, to codzienne pakowanie, to jest tak jakbyś codziennie na zasiadkę jechała i wszystko rozpakowywała i Jest wieczorem no. pakowała, żeby za 5 godzin znowu rozpakować i tak w kółko. No jest to męczące, że są ci, co byli na bledzie, to pewnie wiedzą, o Ale czym wydaje mówię. mi się, że widoki wynagradzają cały ten trud. nie? No i ten hol o 22:30, nie Pazdan? To wszystko wynagradza te poranne wstawanie. Wtedy już się nie chce spać. No, wszystko, nie? Lecimy. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.